The sound check for the live stream. Hopefully everybody can hear us as well here in the arena in Jana Podlaski as well for the live stream. So Mira, can you also please check your mic? Yes, thank you, Eric. Good morning, ladies and gentlemen. Dzień dobry Państwu. Jak miło Państwa powitać ponownie w Janowie Podlaskim. Zbliżamy się do godziny 10, a to oznacza, że Emirates Arabian Horse Global Cup niedługo się rozpocznie. Lada moment dołączą do nas sędziowie, punkt godzina 10, a ja tymczasem pozwolę sobie już zaprosić na rozprężalnię konie z klasy 1A, a będą to klaczki roczne. Zid, please, welcome here in Poland. Thank you. اهلا وسهلا فيكم حضورنا الكريم وحياكم الله معنا لكل المتواجدين معنا اليوم في هذا الايفنت المميز. اليوم في كاس الامارات العالمي لجمال الخيل العربي هنا في ايام الخيول العربيه البولنديه. Sí. روعة.
Dzień dobry raz jeszcze, szanowni państwo. Rozpoczynamy Emirates Arabian Host Global Cup. Zapraszam do nas sędziów, ladies and gentlemen. Let us begin the Emirates Arabian Host Global Cup. And let us welcome our judges. Pozwolę sobie od razu przedstawić również naszego powożącego i jego konie od prawej. Są to Kalina Jagodne, Walencja i Kabaret Jagodny. Powożącym jest pan Ireneusz Kozłowski, hodowca tych pięknych, siwych koni. Powóz, który państwo widzicie przed sobą, to jest Roof Seat Break. Więcej, tu już mogę uchylić rąbka tajemnicy, zobaczycie państwo o godzinie 13 podczas przerwy obiadowej. Wtedy odbędzie się specjalny blok pokazowy w wykonaniu Polskiego Towarzystwa Powozowego. Ladies and gentlemen, allow me also to introduce our driver and his horses. These are right to left, Kalina Jagodne, Valencia and Kabaret Jagodne. The driver of this carriage is Mr. Ireneusz Kozłowski, the breeder of this wonderful grey horses. The horse-drawn carriage that you are seeing, ladies and gents, is a roof seat break, and you will see more of this during the lunch break, as Mr. Ireneusz will be back with a special presentation by the Polish Carriage Society. Czas przedstawić naszych sędziów. Now it's time to introduce our judges this year. Helen Hennekens van Ness z Belgii, from Belgium. Helen Hennekens van Ness z Australii, z Antypodu, from Australia. Jane Bell-Chamber ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Representing the USA, Jerzy Zbyszewski. And from Germany, z Niemiec, Mark Ismer. Towarzyszy im Anna Żak, praktykantka sędziowska. They are joined by Anna Żak, who is our probationer judge. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام وحياكم الله معنا متابعين قناه ياس. يتواصل مشهد الجمال والنبل في واحده من اعرق محطات الفروسيه على مستوى العالم بحضور جماهيري لافت من كل اوروبا ومن خارج القاره الاوروبيه. نقف اليوم في بولندا وتحديدا في مزرعه يانوف بودلاسكي التي تعود جذورها الى اكثر من قرنين من الزمان لنشهد انطلاقه الجوله الخامسه والاولى اوروبيا من كاس الامارات العالمي لجمال الخيل العربي 2025. على مدار يومين 7 و8 من أغسطس تقام فعاليات هذه المنافسات والحدث العالمي كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربي ضمن مهرجان أيام الخيل العربي البولندية الذي يجمع تحت سقف واحد النخبة من الخيول العربية الأصيلة وأشهر المربين وأعرق مدارس الفروسية من الشرق والغرب. اليوم الأول من المنافسات سيشهد على تنافس المهارات والمهور والأفراس والفحول من مختلف الأعمار. أما اليوم الثاني مشاهدينا الكرام فتنطلق فيه أشواط الأبطال لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربي، حيث تمنح الألقاب ويتوج الأبطال من كل فئة في حدث ينتظره عشاق الخيول العربية بفارغ الصبر. هذا الحدث لا يقتصر على التنافس بل يحمل رسائل أعمق مشاهدينا الكرام، رسالة فخر
بما تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة من دعم الجواد العربي الأصيل في الساحات الدولية، ورسالة تواصل بين الشرق والغرب والتقاليد الفروسية الأوروبية العريقة، ورسالة استدامة لترسيخ مكانة الخيل العربية في قلب كل محب للفروسية والجمال. وعلى مدار الساعات القادمة سنتابع نقلا حيا ومباشرا لوقائع اليوم الأول من منافسات كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربي ل10 أشواط تحضر فيها الإثارة والتنافس والجمال العربي الأصيل. وإن شاء الله بتكون عندنا لقاءات مميزة من هذا المكان الرائع، وبالفعل حفاوة الاستقبال تكفي لعكس قيمة كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربي، حيث احتفى الضيوف المستضيفون البولنديين بهذه الكأس وحفاوة الاستقبال في أيام مميزة، وهي أيام الخيل العربي البولندية، وهي أيام مميزة يحضرها الجميع من كل مكان كإيفنت يعتبر هو الأبرز في مدينة قامت على إرث الخيل العربي. بعد قليل إن شاء الله سنستكمل معكم بهذه المنافسات، وأيضا سنقوم بلقاءات مميزة. أتمنى لكم إن شاء الله أن تستمتعوا بهذه الأجواء المنيرة. Ladies and gentlemen, welcome to the Emirates Raven Horse Global Cup, the Polish edition. In our journey around the globe with the Emirates Raven Horse Global Cup, we are now here in Poland. The next coming 2 days, the Emirates Raven Horse Global Cup under patronage of His Highness Sheikh bin Zayed Al Nahyan. We'd like to welcome you here in Poland for this 2 days event, the next step in our journey. Ladies and gentlemen, we start with the first class in a few moments from now, and we are honored to welcome you in our broadcast here live from Poland. So stay tuned for the next coming 2 days here. And again, we'd like to welcome in a few moments from now the first contenders in the class of Relay Fillies. So stay with us. We're going to start. So, ladies and gentlemen, we are ready for the first class of today here at the Emirates Arabian Horse Global Cup. We are very pleased to announce the launch already of the second edition here of the Emirates Arabian Horse Global Cup. The prestigious event is held under patronage and guidance of His Highness Sheikh bin Zayed Al Nahyan, the Vice President, Deputy Prime Minister and Chairman of the Presidential Court and Chairman of the Board of Directors of the Emirates Arabian Horse Society, reaffirming the UAE's steadfast commitment to supporting the purebred Arabian horses and their enhancing their presence on the international stage. And we are now here, landed in Poland for the Polish edition, the next coming 2 days, Mirek. Dziękuję, Eryk. Dokładnie tak, szanowni państwo, rozpoczynamy klasę 1A klaczek rocznych pokazu Emirates Arabian Horse Global Cup, który odbywa się pod patronatem Jego Ekscelencji Szejka Zayeda bin Hamada Al Nahyana. Jesteśmy gotowi. Jak widzę, sędziowie już zmierzają na plac pokazowy, na rozprężalni. Również mamy już komplet koni, które zobaczymy w tej klasie. A zatem, nie przeciągając, szanowni państwo, życzę państwu wspaniałych wrażeń.
So, ladies and gentlemen, please welcome the contenders in the first class of today. The yielding fillies, category numbers 1 till 5. Absent in this class stays number 1. I oto, szanowni państwo, na placu pokazowym pokazują się nasze roczniaczki z klasy 1A. Od razu możemy państwu powiedzieć, że konia z numerem 1 dzisiaj nie zobaczymy. See the arrival of the contenders in the first class of the yielding fillies. We'd also like to mention that this championship continues the legacy of the wise leadership in preserving the national heritage and identity. It also brings the life of the vision of the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, who was a steadfast supporter of the authentic Arab heritage and traditions. We look forward to seeing also in this edition here in Poland to achieve remarkable successes, fulfilling its goals in a manner that reflects UAE's prestigious standing, the professionalism, and our team's and leadership's aspiration to reinforce the nation's global prominence in these fields. As we already mentioned, the Emirates Arabian Horse Global Cup on its journey is now here in Poland. A series of championships for the breeders and owners of the Arabian horses under the name of the Emirates Arabian Horse Global Cup is organized across all the continents of the world, where we have 3 championships here in Europe, 1 in Africa, 3 in Asia, 1 in Australia, 1 in Northern America, and 1 in South America. We are very grateful that we are this weekend here in Poland for another edition of the Emirates Arabian Horse Global Cup. In front of us and in front of our judges, the first contender in this class, we see category number 2. I przed państwem i sędziami już widzimy zawodniczkę z numerem 2. Przypominamy, konia z numerem 1 dzisiaj nie zobaczymy.
So, ladies and gentlemen, we see the results for colleague number 2. A total score of 39.06 for Belladonna, side by Has Rashid, out of Bogini Maraj, Brett, Bartosz Redovic, and also proudly owned by Bartosz Redovic. Z numerem drugim, co już Erik zdążył Państwu zakomunikować, pokazała się Belladonna, córka Ogiera Has Rashid od bogini Maraż i jest to roczniaczka w hodowli pana Bartosza Redestowicza i własności również pana Bartosza Redestowicza. Jej wynik to 39 punktów i 6 setnych. In the meantime, in front of us, the next contender in this class, we see colleague number 3. It's again an honor for us to be here in Poland back where we have the next coming 2 days, the Emirates Arabian Horse Global Cup. And I'm very honored to guide you through the event with my dear friends and co-host Mirek. Mirek, I guess we have some wonderful days ahead of us as well here, the Emirates Arabian Horse Global Cup. Mirek, welcome again. Dziękuję, Erik. Bardzo się cieszę, że ponownie możemy we dwóch Państwu opowiadać, co się dzieje podczas Dni Konia Arabskiego w stadninie koni Janów Podlaski. Przed nami kilka niezwykle ekscytujących dni. Rozpoczęliśmy już Emirates Arabian Horse Global Cup, 5. destynację drugiej światowej edycji tego wybitnego wydarzenia w świecie koni arabskich, czystej krwi. Przed nami też oczywiście pokaz narodowy i kilka innych wydarzeń, ale to już opowiemy Państwu we właściwym momencie. Thank you so much, colleague number 3, a total score of 41.06 for Nadezhda SW, sired by Borja Zazober out of GV Nerina, bred and owned by Sueko. Jak Państwo niewątpliwie zauważyliście, nie podajemy tutaj wyników cząstkowych, natomiast podajemy od razu wyniki końcowe. Dlatego jest miło Państwu powiedzieć, że klacz z numerem 3 Nadzieja SW Pobarża z Alzober od JV Nerina, hodowli własności pani Suskiewiczowej Suweko Stad, zdobyła punktów 41 i 6 setnych. In front of us and in front of our judges, the next contender in this class, we see colleague number 4.
thank you so much. Colleague number 4, a total score of 39.13 for Amfirita, signed by Volara out of Alvomira. Brett and owned by Krzysztof Jaselski. So far, second place in the ranking, a total score of 39.13. In front of the judges already the last contender in this first group of the yearling fillies. Was he number 5? Dokładnie tak, przed nami już ostatnia klacz w klasie 1A, a ja z ogromną przyjemnością przekażę Państwu wyniki klaczy z numerem 4. Była to siwa Amfiryta po Volare od Alvemira, hodowli i własności pana Krzysztofa Edwarda Jagielskiego, która uzyskała punktów 39,13. Thank you so much. Colleague number 5, a score of 39.06 for Berranta PA. Signed by Arantes out of Berlica PA. Red and owned by PPH Paris, Agata Paris. So far ranked on the 4th place, Mirek. I jako ostatnia zaprezentowała się nam z numerem 5 Beranta PA, gniada roczniaczka po Erantis od Berlica PA, hodowli i własności stadniny koni Dąbrówka pani Agaty Parys. Jej wynik to 39 punktów i 6 setnych. And it brings us, ladies and gentlemen, to the announcement and prize-giving ceremony in this first class of the yearling fillies of the Emirates Arabian Horse Global Cup. We have wonderful trophies and also prize money for the first till 5th place. We have wonderful checks of 8,000 dirham, the local currency in the United Arab Emirates, for the top 5 contenders. First of all, we'd like to say congratulations to the winner in this class with a score of 41.06, Nadezhda SW.
Szanowni Państwo, przechodzimy do ceremonii wręczania nagród. Jak Państwo doskonale wiecie, w Emirates Arabian Horse Global Cup będziemy wręczać puchary, a zwycięzcy klas od 1. do 5. miejsca otrzymują także nagrody finansowe w wysokości 8000 dirhamów, czyli lokalnej waluty Zjednoczonych Emiratów Arabskich. A na pierwszym miejscu zapraszamy do nas z powrotem Nadzieja SW. Ladies and gentlemen, I'd like to welcome in the arena the 4 horses now ranked on their results. The winner in this class, 41.06, the score, Najezna SW, followed on the second place with a score of 39.13, Amfirita. Then on the third place with a score of 39.06, Ex-Eco Belladonna, won by the average of type. And on the fourth place, also with 39.06, Birranta. I'd like to welcome the 4 horses here in the arena for the prize-giving ceremony. Dokładnie tak, zobaczymy 4 konie podczas ceremonii wręczania nagród w klasie 1A klaczy rocznych. Już wspomnieliśmy, która z naszych roczniaczek zdobyła miejsce pierwsze z wynikiem 41 punktów i 600 jest to Nadzieja SW. Jako druga w tej klasie z wynikiem 39 punktów i 1300 jest Amfiryta. Natomiast miejsca trzecie i czwarte przypadły w udziale klaczkom Bella Donna i Beranta PA. Obydwie zdobyły 39 punktów i 600, aczkolwiek Bella Donna miała wyższe noty od sędziów za typ. Ladies and gentlemen, I would like to welcome the horses here in the arena for the prize-giving ceremony. As I earlier said to you, that the Emirates Arabian Horse Global Cup also brings to life the vision of the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, who was a steadfast supporter of the authentic Arabian horse heritage and the traditions. And about traditions, we are very honored that we have also handing over the trophies, traditional police women here, handing over the trophies, standing in front of us as part of a tradition here at Jano Podlaski in Poland. So traditions meets traditions, ladies and gentlemen. We'd like to say congratulations to the 4 horses here in front of us, especially now to the winner, to Nazija. The score of 41.06. We say congratulations to Sueko. Na miejscu pierwszym Nadzieja SW, hodowli i własności stadniny koni Suweko Stad z Republiki Czeskiej z wynikiem 41 punktów i 600. In the meantime, I'd like to welcome in the arena Mr. Eda Amanali, Head of Activities and Events Department of the Emirates Arabian Horse Society, handing over the trophies. Widzicie nagrody zwyciężczyniom klasy 1A klaczek rocznych wręcza pan Eida Taleb Al-Menali, reprezentujący Emirates Arabian Horse Society. Wonderful prize money in the competition of the Emirates Arabian Horse Global Cup for the top 5 contenders in each class. We have a wonderful check of 8,000 dirham, the local currency in the United Arab Emirates. I would like to hand over the checks to the top 4 contenders now, to Belladonna. Congratulations to Bartosz Radejovic. Heading now to the 4th place, to Beranta PA. We say congratulations to BBH Paris, Agata Paris. With the results in the first class of the Emirates Arabian Horse Global Cup, the yearling fillies section A.
And again, we say thank you so much to Mr. Ada Manali, the Head of Activities and Events Department of the Emirates Arabian Horse Society, for handing over the trophies and being here with us, witnessing the Emirates Arabian Horse Global Cup 2025 in Poland. I dziękujemy panu Ejdzie Talewowi Al-Menaliemu za wręczenie nagród w klasie 1. A jak już wcześniej mówiliśmy, na miejscu pierwszym Nadzieja SW, na drugim Amfiryta, na trzecim Belladonna i na miejscu piątym Beranta PA. In the meantime, ladies and gentlemen, we see again our judge selection. But we have 4 judges who will judge all 4 of them. So we'd like to welcome in a few moments from now Ms. Helen Henniges, Mr. Jane Belchamber. We'd like to welcome Mr. George Zabeski from the United States, and from Germany, Mr. Mark Ismer. So we're ready now for the next class, another group of the yearling fillies. We'd like to welcome the collector numbers 6 till 10. I czas na klasę 1B, to druga z 2 naszych klas roczniaczek. Zobaczymy 5 koni w tej klasie i od razu, szanowni państwo, pozwolę sobie powiedzieć, że nastąpiła zmiana kolejności, więc konie w klasie 1B zobaczymy w kolejności następującej: 6, 8, 7, 10, 9. Ladies and gentlemen, a quick announcement. There has been a slight change of the order of the horses in class 1B, and we will see them in the following order: 6, 8, 7, 10, and 9. So we'd like to welcome back in the arena our panel of judges for the next class, another group of yearling fillies at the Emirates Arabian Horse Global Cup. Czego jeszcze Państwu nie powiedzieliśmy, to że naszym sędziom towarzyszy 2 stewardów w ringu. Jest to oczywiście pan Roberto Ceccaroni z Włoch i z Australii pan Alan Preston. I see the arrival, ladies and gentlemen, of the second group of the yearling females, the yearling fillies. Right here from Mirek already told you the change in the catalog order. We also like to welcome our boat ring masters here in the arena this weekend. From Italy, Mr. Roberto Ceccaroni, and from Australia, Mr. Alan Preston. These are our touring masters who take care of as well the horses, the judges, and everything will happen here in the wonderful arena in Jan Podlaski here in Poland.
class and in front of our judges, the first contender in this class, collect number 6. I przed nami, jak i sędziami, już pierwsza w tej klasie z numerem 6. Siwa klaczka. Przypominamy, że mamy zamianę kolejności i konie zobaczymy następująco. 6, 8, 7, 10 i 9. Thank you so much. We saw collect number 6, a total score of 38.75 for Bibana BA, signed by Ptolemeos out of Bossa Nova, Emirates, and owned by BBH Emirates, Agata Paris. Meantime, I'd like to welcome the next contender in this class. Jako pierwsza w tej klasie 1B klaczy rocznych z numerem 6 zaprezentowała się nam siwa Bibala PA. Jest to córka Ogiera Ptolemeusz od klaczy Bossanowa PA i jest ona hodowli i własności Stadiny Koni Dąbrówka pani Agaty Pares. Ladies and gentlemen, it's good to know that we changed the catalog order in this class. We saw already number 6. In front of us is number 8, followed by number 7, number 10, and number 9.
In the meantime, thank you so much to colleague number 8. A score of 39 points for Forever in Love. Sorry for it. 39 points for Ira Kahila. Side by Gila Shakab out of Irabora. Bretanon by Alicia Najmanovic. In the meantime, in front of us, we see the next contender, colleague number 7. Tak jest, przed nami już klacz z numerem 7, a mnie jest miło Państwa poinformować, że zawodniczka z numerem 8, czyli Rakahila N.A. po Kahil Al-Shakab od Erebora hodowli własności pani Alicji Nemowicz Nana Arabians zdobyła 39 punktów. Thank you so much. Colleague number 7, a total score of 40.13 for Armenia. Side by Picasso Di Mar out of Emiliona. Brett and owned by Bogdan Mikolojic. So far in the leads with a score of 40.13, Armenia. Przed nami przedostatnia w tej klasie zawodniczka, a mnie przypadło w udziale opowiedzieć Państwu wyniki klaczy z numerem 7. Była to kasztanowata Ermenia, córka Ogiera Picasso Di Mar od Emiliona, hodowli własności pana Bogdana Mikołajczuka, która zdobyła 40 punktów i 13 setnych.
Thank you so much. Colleague number 10, a score of 39.19. So far, second place for Etanoia AO, Sayed by AJ Yas out of Ato of Sinus, Brett and owned by Adam Mohman. Again, so far, second place for Etanoia AO. Wynik klaczy z numerem 10, była to Etanoia AO, to 39 punktów i 19 setnych. Kara roczniaczka jest córką ogiera AJ Yas od klaczy Etiwa of Sinus, a jej hodowcą i właścicielem jest pan Adam Ochman, czyli Polia Arabians. In the meantime, in front of us, already the last contender in this class, we see colleague number 9. Sorry to announce that's the last contender. Colleague number 9 is out of competition because the horse seems lame. Thank you so much to our panel of judges. Heading now slowly to the announcements and prize-giving ceremony in the second group of the yearling fillies. Z przykrością musimy Państwa poinformować, że nasi sędziowie orzekli, iż klacz z numerem 9, ostatnia w tej klasie, jest kulawa, wobec czego wróciła na rozprężalnię. Lada moment przejdziemy do dekoracji top 4 w klasie 1B. We're preparing the arena. Another prize-giving ceremony at the Emirates Arabian Horse Global Cup. We already can announce, ladies and gentlemen, the ranking, the announcements in the next class, the second group of the yearling fillies with a score of 40.13. We say congratulations to Armenia. Second place with a score of 39.19, Etanoia AO. And on the third place with a score of 39 points, Kahila NA. And to complete the ranking with a score of 38.75, Bibala PA. And of course, we'd like to welcome the traditional dressed ladies with the trophies, with the checks of prize money from the Emirates Arabian Horse Global Cup. The checks of 8,000 dirham, the local currency in the United Arab Emirates. Ready to be handed over to the contenders in this second group of the yearling fillies. Przygotowujemy się do ceremonii wręczenia nagród w klasie 1B, drugiej z dwóch klas klaczy rocznych. Gratulujemy zwyciężczyni tej klasy, klaczce Armenia, która uzyskała 40 punktów i 13 setnych. Na miejscu drugim uplasowała się Etanoia AO, miejsce trzecie zdobyła Kahila NA, a jako czwarta w tej klasie jest Bibala PA.
you see the arrival of the contenders in this second group of the yearling fillies. I'd like to welcome in the arena Mr. Aida Amanali, the Head of Activities and Events Department of the Emirates Arabian Horse Society, handing over the trophies. Again, the wonderful checks of 8,000 dirham, the local currency in the United Arab Emirates, here at the Emirates Arabian Horse Global Cup, the part edition these days here in Jano Podlaski in Poland, as part of the Polish National Arabian Horse Show, the Horse Days, here in the piece of heritage for the Arabian horses, Jano Podlaski in Poland. We say congratulations to the winner, to Armenia. We say congratulations to Bogdan Migolodzic with his wonderful daughter of Picasso di Mar out of Emiliona. Szanowni Państwo, trwa ceremonia wręczania nagród w klasie 1B. Jak już mówiłem, to druga klasa klaczy rocznych. Nagrody wręcza pan Eida Taleb Al-Menali, reprezentujący Emiracki Puchar Świata Koni Arabskich, Emirates Arabian Horse Global Cup. Serdecznie gratulujemy nie tylko klaczy Armenia, która zwyciężyła tę klasę, ale również jej hodowcy i właścicielowi panu Bogdanowi Mikołajczukowi. Na miejscu drugim, jak już mówiliśmy, z numerem 10 Etanoja o hodowli i własności pana Adama Ochmana i Polia Arabians. Na miejscu trzecim Era Kahila a hodowli i własności pani Alicji Najmowicz, Nana Arabians, a na miejscu czwartym Bibala PA, hodowli i własności pani Agaty Parys i stadniny koni Dąbrówka. Congratulations to the horses here in the middle of the arena. We have the numbers 1, 2 and 3 place horses are automatically qualified for the finals, the championships tomorrow here in Jano Podlaski, the championships for the Polish edition of the Emirates Arabian Horse Global Cup. That means we're looking forward to meet again with Armenia, with Etanova and with Era Kahila. These are the 3 contenders who are automatically qualified for the championships tomorrow here in Jano Podlaski. Tak jest, do czempionatów wchodzą pierwsze 3 miejsca z każdej klasy, a to oznacza, że Ermenię, Etanoje i Erę Kahila zobaczymy również jutro podczas czempionatu klaczy rocznych. W tym czempionacie spotkają się z 3 roczniaczkami, które widzieliśmy w klasie 1A, czyli z Nadzieją SW, z Amfirytą i z Belladonną. We are preparing the arena in Jano Podlaski for the next class, a class of the 2-year-old fillies. We'd also like to announce, we have the honor to announce that the Emirates Arabian Horse Society and the Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC, have signed a strategic partnership agreement under which ADNOC will become the strategic partner of the second edition of the Emirates Arabian Horse Global Cup. This strategic partnership highlights the importance of the Emirates Global Cup, which has become an international platform launched from the United Arab Emirates to evaluate and elevate the global status of the Arabian horses. The Emirates Arabian Horse Global Cup aims to provide support to horse owners and breeders across all continents, reflecting the UAE's leading role in preserving and celebrating the cultural heritage associated with Arabian horses and in promoting it on a global scale. So we are very honored to announce the partnership, the strategic partnership between the Emirates Arabian Horse Society and the Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC. We also are very honored that we can announce that the Emirates Arabian Horse Global Cup has a new partnership in sponsoring the bronze sponsor for the Emirates Arabian Horse Global Cup. The National Feed Company has joined the Emirates Arabian Horse Global Cup. We have
extend our sincere gratitude to the National Feed Company for their continued support and commitment. We're looking forward to a fruitful collaboration that will contribute to the success of the Arabian Horse Global Cup and the promotion of the Arabian Horse activities and events. In the meantime, we'd like to welcome our judges. All of our judges are in, which means I'd like to welcome Ms. Helen Henniges, Ms. Jane Wilchamber, Mr. George Chibesky, and Mr. Mark Ismer, our judges, together with our ringmasters, Mr. Roberto Ciccaroni and Mr. Alan Preston. And as soon as they already here in the wonderful arena in Jan Podlaski, would like to welcome the contenders in the next class, the 2-year-old fillies, the Gaelic numbers 11 till 18, Mirek. Szanowni Państwo, nasi sędziowie i stewardzi w ringu z powrotem na placu pokazowym, a to oznacza, że jesteśmy gotowi rozpocząć klasę drugą, klasę klaczy dwuletnich, zobaczymy klacze z numerami od 11 do 18, ale od razu powiem Państwu, że numer 15 został wycofany. Ladies and gentlemen, I would also like to inform you that number 15 has been withdrawn from the competition. We will not see the 2-year-old filly with the number 15 in this class today. In the arena, here in Jan Podlaski, the contenders of this first group of the 2-year-old fillies, numbers 11 till 18. We have 7 horses in the arena. 8 are entered in the catalogue. Absent in this class, stays collect number 15.
Please welcome back in the arena the first contender in this class. Please welcome kayak number 11. Thank you so much. Kayak number 11, a total score of 40 points for AO, signed by Morion out of Geneva, bred and owned by Adam Oman. I'd like to welcome the next contender in this class.
Szanowni Państwo, zmiana kolejności koni nastąpiła, dlatego widzimy teraz przed sobą numer 13, 12 będzie po nim. Ladies and gentlemen, there has been a change of order. That is why we're seeing number 13 now. Number 12 will follow. A ja przekażę Państwu wyniki klaczy z numerem 11. Była to Gaila AO. Jest to geniada klacz Pomorin od Ginewra, a jej hodowcą i właścicielem jest pan Adam Ochman, czyli Polia Arabians. Gaila AO zdobyła 40 punktów. Thank you so much. The results for cutting number 13, a total score of 40.06 for Coco Chanel SKK, signed by ELR El Rashid out of Clarissa, bred and owned by Sadigoni Korosbeki. I przed nami numer 12, tak jak Państwu mówiłem wcześniej, a oto wyniki numeru 13. Była to Coco Chanel SKK. Kasztanowata dwulatka po ELR Al Rashid od Clarissa hodowli i własności stadiny koni Kuro z Węki. Od sędziów otrzymała 40 punktów i 6 setnych. In the meantime, in front of us and in front of our judges, the next contender, color number 12.
Thank you so much. Colleague number 12, waiting for the last scores to be in. We have results for colleague number 12, a total score of 40.44 for Psyche Roxana, sired by Picasso Di Mano of Psyche Ophelia. Redenowned by Krzysztof Poszyński. So far in the lead. Please welcome the next contender in this class. Przed nami numer 14, a oto wyniki naszej zawodniczki z numerem 12. Była to Psyche Roxana, po Picasso Di Mano Psyche Ofelia, hodowli własności stadniny koni Hrcynno-Pałac i pana Krzysztofa Proszepczyńskiego. Sędziowie przyznali 40 punktów i 44 setne. And thank you so much. We saw colleague number 14 with a total score of 38.63 for Hildena, sired by Ptolemaios out of Hildena, bred and owned by ATM Kotwercu Zadwoci, Agnieszka Moska. In the meantime, I would like to welcome the next contender in this class. Jak wcześniej wspominałem, numer 15 został wycofany, dlatego przed nami już numer 16. Natomiast z numerem 14 zaprezentowała się nam Wildena L.A. po Ptolemeusz od Wildana, hodowli własności gospodarstwa sadowniczego pani Agnieszki Molskiej. Od sędziów otrzymała 38 punktów i 63 setne.
you so much. We circle number 16, waiting for the last scores to be in. We have the scores for colleague number 16, a score of 39.63 for Esmina, signed by Ferrum out of Emiliona, bred and owned by Bogdan Mikolajczuk. We now would like to welcome the next contender in this class, the 2-year-old fillies here at the Emirates Arabian Horse Global Cup. Z numerem 16 widzieliśmy klacz Esmina. Ta kasztanka jest po Ferrum od Emiliona i jest własności i również hodowli pana Bogdana Mikołajczuka. Sędziowie przyznali jej 39 punktów i 63 setne. Thank you so much. Colleague number 17, a score of 38.63, 38.63 for Poetria PA, signed by Izena, not by Brazia, bred and owned by DBH Paris, Agata Paris. Again, a score of 38.63. Przed nami już ostatnia w tej klasie z numerem 18, a tymczasem ja powiem Państwu, jaką notę przyznali sędziowie przedostatniej zawodniczce, czyli Poetrii PA, która pokazała się z numerem 17. Jest to gniada córka Ogiera Dizejdan od Poezja hodowli własności pani Agaty Parys i stadniny koni Dąbrówka. Jej wynik to 38 punktów i 63 setne.
in front of us and in front of our judges already the last contender in this class of the 2-year-old fillies here at the Emirates Arabian Horse Global Cup. Thank you so much. The last contender in this class, we saw calling number 18, a score of 39.56 for Doris Star, signed by DZ, out of Doris fame. Brett by Tomasz Zaczynski, Brolions by Natalia Gimon Samolenko, a score of 39.56. I znamy już wyniki ostatniej w klasie drugiej, klasie klaczy dwuletnich. Doris Star jest to córka Gieradi Zejdano, Doris Fame, jej hodowcą jest pan Tomasz Tarczyński, a właścicielem pani Natalia Ciman-Samojlenko. Sędziowie przyznali jej 39 punktów i 56 setnych. Za chwileczkę rozpoczniemy ceremonię wręczania nagród. And while we prepare the Arena Iriano Podlaski for the prize-giving ceremony in this class of the 2-year-old fillies, the Emirates Arabian Horse Global Cup. Now we have the Polish edition in our journey for the Emirates Arabian Horse Global Cup. The season started earlier this year in January in Australia, then heading to Bahrain, to Morocco. We were in July earlier this season in China. Now we are in Poland. We're heading slowly to the end of this month to Belgium. And in September we are make a stop with our journey in the USA, in Scottsdale. Then we make a stop in Argentina to finalize the season in Italy during Fieracavalli with the Italian version of the Emirates Arabian Horse Global Cup. So for now, ladies and gentlemen, we are ready for the prize-giving ceremony. An announcement of the top 5 in this class. Winner in this class with a score of 40.44, Psyche's Roxana. I przechodzimy do ceremonii wręczania nagród. Zapraszamy zwyciężczynię klasy drugiej klaczy dwuletnich z numerem 12, Psychę Roxana, która uzyskała 40 punktów i 44 setne, najwięcej w tej klasie. Then on the second place with a score of 40.06, we say congratulations to Coco Chanel SKK. Na miejscu drugim Coco Chanel SKK, która zdobyła 40 punktów i 6 setnych. Psycha Roxana z hodowli własności stadniny koni Chrycynno Pałac pana Krzysztofa Poszepczyńskiego, natomiast Coco Chanel jest hodowli własności stadniny koni Kurozwęki. And then the third place with a score of 40 points, Gala AO. Równo 40 punktów i miejsce trzecie przypadło w udziale klaczy Gaila AO, hodowli własności pana Adama Ochmana i Polia Arabians.
And in the fourth place with a score of 39.63, Esmina. 39 punktów i 63 setne zdobyła Esmina, czyli klacz, która mieści się na miejscu czwartym. W tej klasie jest ona hodowli własności pana Bogdana Mikołajczuka. And to complete the top 5 with a score of 39.56, Doris Star. A nasze top 5 z wynikiem 39 punktów i 56 setnych zamyka Doris Star, którą wyhodował pan Tomasz Tarczyński, a której właścicielką jest pani Natalia Ciman-Samoilenko. In the meantime, I'd like to welcome also in the arena, handing over the trophies, Mr. Aida Amanali, the Head of Activities and Events Department of the Emirates Arabian Horse Society. I zapraszamy do nas pana Eidę Taleba Almenaliego, który wręczy nagrody zwycięskiemu top 5 tej klasy. We see the prize giving ceremony here in Jano Podlaski. We can announce already that the numbers 1, 2 and 3 placed horses in each class are automatically qualified for the championships, the big finals of the Emirates Arabian Horse Global Cup here in Poland tomorrow. That means that we're looking forward to meet again with Saikis Roxana, Coco Chanel SKK and Kayla AO. Dokładnie tak. Szanowni Państwo, jak już wcześniej wspominaliśmy, 3 pierwsze miejsca z każdej klasy kwalifikują się do czempionatów. To oznacza, że miejsca pierwsze, drugie i trzecie tej klasy zobaczymy jutro podczas czempionatu klaczy młodszych. A zatem Psyche Roxana, Coco Chanel SKK i Kayla AO będą jeszcze miały szansę zawalczyć w dniu jutrzejszym o medale i tytuły czempionek. So, ladies and gentlemen, we're heading now to the next class, the class of the 3-year-old fillies, and therefore we'd like to check if all our judges are in or not. Ladies and gentlemen, our judge selection on the big screen here in Jano Podlaski. We see, I'd like to welcome Ms. Helen Henniges, Ms. Jane Belchamber, Mr. Mark Ismer. These are the 3 judges. Not judging is Mr. George Beski. He is out for the next class. Dokładnie tak, szanowni państwo, zaraz zobaczycie, że w tej klasie sędziować będą Helen Hennekens, Jane Belchamber i Mark Ismer. Tej klasy nie sędziuje Jerzy Zbyszewski, a przed nami klasa trzecia, klasa klaczy 3-letnich. I w klasie trzeciej klaczy 3-letnich zobaczymy 3 klacze 3-letnie, ponieważ, to mogę Państwu od razu powiedzieć, numery 19 i 20 zostały wycofane. Właśnie otrzymałem informację z rozprężalni od Komisji Dyscyplinarnej, że możemy rozpoczynać klasę trzecią. Ladies and gents, our DCs have just informed me that we may begin class 3, that all the contestants are in the warm-up arena. So, my dear judges, please join us in the arena and let us begin class 3, 3-year-old fillies. Indeed, and again, we'd like to welcome our panel of judges. 3 of our judges are judging the next class here in Jano Podlaski. In this class of the 3-year-old fillies, we have 5 horses entered in the catalogue. 2 are absent in this class. Absent stays the collect numbers 19 and 20. So 3 horses left in this class of the 3-year-old fillies.
ja w oczekiwaniu na nasze 3-latki pozwolę sobie opowiedzieć Państwu to, co mój kolega Eryk powiedział Państwu z samego rana. To już druga edycja Emirates Ravenhorse Global Cup, cyklu pokazów organizowanego przez Emirates Ravenhorse Society. To prestiżowy światowy fenomen odbywający się pod patronatem i światłym przewodnictwem Jego Wysokości Szejka Mansura bin Zayeda Al Nahyana, wiceprezydenta i wicepremiera Zjednoczonych Emiratów Arabskich, przewodniczącego prezydenckiego dworu, a także prezesa zarządu Emirackiego Towarzystwa Konia Arabskiego. Misją pokazów z cyklu Emirates Ravenhorse Global Cup jest promowanie koni czystej krwi i wzmacnianie ich pozycji na światowych arenach pokazowych. Pokaz w Janowie Podlaskim stanowi kontynuację dziedzictwa i wyraz najwyższej troski o zachowanie narodowej spuścizny i tożsamości. To także realizacja wizji świętej pamięci szejka Zayeda bin Sultana Al Nahyana, którego sercu autentyczne arabskie tradycje i wartości były niezwykle bliskie. Jesteśmy przekonani, że tegoroczna edycja również odniesie ogromny sukces wzorem zeszłego roku, wypełniając swoją misję w sposób, który oddaje prestiż tej wspaniałej rasy koni, profesjonalizm osób pracujących z nimi, a także aspiracje z nimi związane. Emirates Ravenhorse Global Cup to międzynarodowy cykl pokazów dla koni czystej krwi arabskiej, który powstał pod szczodrym patronatem Jego Wysokości Szejka Mansura bin Zayeda Al Nahyana, jak już mówiłem, wiceprezydenta i wicepremiera Zjednoczonych Emiratów Arabskich, i w ścisłej współpracy z szejkiem Zayedem bin Hamadem Al Nahyanem, przewodniczącym Emirackiego Pucharu Świata Koni Arabskich i wiceprzewodniczącym Emirackiego Towarzystwa Konia Arabskiego. W tym roku w ramach Pucharu Świata odbędzie się łącznie 10 pokazów, po 3 w Europie i Azji i po jednym w Afryce, Ameryce Południowej i Ameryce Północnej. Organizatorom przyświecają 2 główne cele. Po pierwsze, okazać prawdziwe wsparcie hodowcom i właścicielom koni arabskich wokół globu, a po drugie, lecz nie mniej ważne, kontynuować wysiłki na rzecz rozwoju tej majestatycznej rasy koni. Thank you so much to the contenders in this class of the 3-year-old fillies. We'd like to welcome back them now one by one here in front of us and in front of our judges. We'd like to welcome now colleague number 21.
so much. We circle number 21, waiting for the last scores to be in. Here we have all the scores, ladies and gentlemen. Calling number 21, a score of 39.75 for Carrara. Signed by the Zedan out of Calatina. Brett by Marek Kondrozuk and proudly owned by Alicia Najmovic. Carrara scores again 39.75. I jako pierwsza z 3 trzylatek z numerem 21 zaprezentowała się nam Carrara. Jest to genialna trzylatka po DJ Dan od Calatina. Ich hodowcą jest pan Marek Kondraszyk i Marek Arabians, a właścicielami Alicja Najmowicz i Nana Arabians. Carrara otrzymała 39 punktów i 75 setnych. Thank you so much. Calling number 22, a score of 37.17 for Plejada. Signed by Kanzla Bidayar out of TM Pearl of Eden. Brett by Jerzy Prokopiuk and probably owned by Marek Prokopiuk. Plejada scores a total of 37.17. In the meantime, I'd like to welcome already the last contender in this class. Z numerem 22 zaprezentowała się kasztanowata Plejada po Kanz Albidajer od TM Pearl of Eden, hodowli pana Jerzego Prokopiuka i własność pana Marka Prokopiuka. Otrzymała od sędziów notę 37 punktów i 17 setnych. A przed nami już ostatnia w tej klasie z numerem 23.
you so much. Color number 23. A score of 39.25 for El Banderola, signed by HL Ganador out of Antigua. Brett Boriano Podlaski for posted from Brillions by Anna Glock. El Banderola scores a total of 39.25. Jako ostatnia w tej klasie zaprezentowała się nam z numerem 23 El Banderola, córka ogiera HL Ganador od Entega. Jest ona hodowli stadniny koni Janów Podlaski, a jej właścicielką jest pani Anna Gloc. Sędziowie przyznali jej 39 punktów i 25 setnych. And we're heading now to the announcements and the prize-giving ceremony in this class while we're preparing the arena here in Janów Podlaski, where we have the Polish Arabian Horse Day, and a part of it, the Emirates Arabian Horse Global Cup. Now the qualifications. Tomorrow morning we have the big finals, the championship of the Emirates Arabian Horse Global Cup. Again, heading now to the prize-giving ceremony in this class of the 3-year-old fillies, and therefore we'd like to welcome our 3 contenders in the arena. Winner in this class with a score of 39.75, Carrara. I zapraszamy z powrotem. Ze względu na to, że rozpoczęliśmy ceremonię wręczenia nagród, zwyciężczynię tej klasy z numerem 21, zdobywczyni 39 punktów i 75 setnych, Carrara. And then on the second place with a score of 39.25, El Banderola. Na miejscu drugim El Banderola. And in the third place with a score of 37.17, Plejada. I miejsce trzecie, które przypadło w udziale klaczy Plejada. Hodowcą naszej zwyciężczyni jest pan Marek Kondrasiuk, a jej właścicielką jest pani Alicja Najmowicz. Jest to Carrara, córka ogiera Di Zejdan od klaczy Calatina. Na miejscu drugim jest El Banderola. Jest ona hodowli stadniny koni w Janowie Podlaskim, a jej właścicielką jest pani Anna Gloc. Natomiast nasze top 3 zamyka Plejada. Jest to klacz hodowli pana Jerzego Prokopiuka i własności pana Marka Prokopiuka. A nagrody, jak w poprzednich klasach, wręcza pan Ejda Taleb Al-Menhali, który reprezentuje Emirates Arabian Horse Global Cup, komitet organizacyjny Emirackiego Pucharu Świata Koni Arabskich. And again, we'd like to welcome in the arena Mr. Eda Manali, Head of Activities and Events Department from the Emirates Arabian Horse Society, handing over the trophies. The wonderful checks of prize money with 8,000 dirham, the local currency from the United Arab Emirates, to the top 3 here in the middle of the arena. And the good news, ladies and gentlemen, the numbers 1, 2 and 3 placed horses are automatically qualified for the big finals, the championships, tomorrow. Be careful, by the way. That means we're looking forward to meet again with Carrara, El Banderola and Plejada. Dokładnie tak. Wszystkie 3 klacze, które widzieliśmy dzisiaj w tej klasie, zobaczymy jutro ponownie w czempionacie klaczy młodszych, a są to Carrara, El Banderola i Plejada. I jak mój kolega Eryk wspomniał przed chwilą, konie, które się plasują na miejscach od 1 do 5 w każdej klasie, w tym przypadku na miejscach 1., 2. i 3, otrzymują od organizatorów czeki o wartości 8,000 emirackich dirhamów. And we say congratulations to the horses in the arena here in Janów Podlaski for the prize-giving ceremony of the 3-year-old fillies. Three-year-old fillies, where we finalized the junior female section this morning at the
Emirates Arabian Horse Global Cup under the patronage of His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, the Vice President of the United Arab Emirates. The Emirates Arabian Horse Global Cup, held in all continents around the world. A group of championships for the breeders and owners of Arabian horses under the name of the Emirates Arabian Horse Global Cup. As I told you, organized in all of the continents, like we have in Europe, 3 championships. One of them is now here in Poland. The next one is in Belgium by the end of this month. And we have one championship organized in Africa. We have 3 championships organized in Asia. We have 1 championship organized in Australia. The start of the season. We're heading still to a championship in North America. We're heading to Scottsdale next month. And also to South America. We're heading to Argentina, to Buenos Aires, to the end of the season, end the season in Verona, in Italy, during the Fiera Cavalli, where we have the last edition of the Emirates Arabian Horse Global Cup. But nowadays we are here in Poland, in the wonderful area of Jano Podlaski, another piece of heritage of the pure Arabian horses here in Poland, the Polish Arabian Horse Days, where we start these days with the Emirates Arabian Horse Global Cup, followed by the Polish National Championships from tomorrow afternoon till the Sunday morning, where we have the finals, and then heading to the well-known Pride of Poland, the auction, where you have the opportunity to buy a piece of heritage for the Polish Arabian horses. And we finalize the days on Monday and Tuesday. Monday we have the summer sale and the presentations here in Jano Podlaski. We're finalizing this trip here in Poland on Tuesday by a visit to the Bianca State Farm and the Michalo State Farm. So a full program with the pure Arabian horses these days here in Poland, in Jano Podlaski, where we're slowly heading, Mirek, to the next class. We're heading now to the senior mares, I suppose. Yes, that is correct, Eric. Thank you so much. Mój kolega Eryk przybliżył Państwu tajniki Pucharu Świata Koni Arabskich organizowanego przez Emirackie Towarzystwo Konia Arabskiego. Przybliżył również program Dni Konia Arabskiego, co nas czeka od dzisiaj aż do przyszłego wtorku. Ja pozwolę sobie Państwu o tym opowiedzieć chwilę później, a to dlatego, że przechodzimy już do klasy 4. Za nami roczniaczki, klacze młodsze. Przechodzimy do pierwszej z 2 klas klaczy starszych i już mamy wylosowanych sędziów. Tę klasę 4, klaczy 4- i 6-letnich będą sędziować Helen Hennekens, Jane Belchamber i Mark Ismer. Indeed, Mirek, we have 3 judges on the way to the middle of the arena here in Jano Podlaski. We'd like to welcome Ms. Helen Hennekes, we'd like to welcome Ms. Jane Belchamber, and we'd like to welcome Mr. Mark Ismer. These are the 3 judges for the next class. Absent in this next class, ladies and gentlemen, stays calendar number 30. So we'd like to welcome in the arena the calendar numbers 24 till 29. Szanowni Państwo, jeszcze krótkie ogłoszenie. W tej klasie zobaczymy numery od 24 do 29, a to dlatego, że klacz z numerem 30 została wycofana.
Thank you so much to the contenders in this first group of the senior mares here in Jan Podlaski, the Emirates Arabian Horse Global Cup. And I would like to welcome back in the arena for the individual presentation, the first contender. Please welcome collect number 24. Thank you so much. Collect number 24 with a total score of 40 points for El Vermedia, signed by Mykonos out of El Vermentina, read and owned by Drushinyanka. Again, 40 points, collect number 24. I'd like to welcome the next contender in this class. Z numerem 24 zaprezentowała się El Vermedia BB po Mykonos od El Vermentina, hodowli i własności Strusinianka Podlesie Arabians, zdobyła równo 40 punktów. Of the judges, the next contender in this class, collect number 25.
so much. Category number 25, a score of 37.92 for Clarice, signed by A. Sarapod of Senobia, ridden on by Jerzy Prokopiuk. Przed nami już numer 26, a ja podam Państwu wynik numeru 25. Była to Clarice, siwa córka Ogiera E.S. Sarab od Cenobia, hodowli pana Jerzego Prokopiuka i własności pana Marka Prokopiuka. Otrzymała ona od sędziów 37 punktów i 92 setne. Przed nami już numer 27. Czas więc podać wyniki numeru 26. Była to Pobelloja, kasztanowata córka Ogiera Erantis od klaczy Pasawa, hodowli stadniny koni Janów Podlaski i własności pana Bogdana Maślanki. Sędziowie przyznali jej 39 punktów i 75 setnych. Ladies and gentlemen, number 27 now in front of us and the judges. And these are the results of number 26. Pobelloja, a chestnut daughter of Erantis out of Pasawa. She is bred by Janów Podlaski, renowned by Mr. Bogdan Maślanka. She scores 39.75.
I see the entrance of colleague number 28. We have results for colleague number 27, a score of 38.67 for Psyche Adelaja, sired by Psyche Ul out of Psyche Diana, for the owns by Karol Magowski. Z numerem 27 zaprezentowała się przed nami Psyche Adelaida, siwa córka Ogiera Psyche Ul od Psyche Diana, hodowli stadnin koni Hyrcyn, pałacie pana Krzysztofa Poszepczyńskiego i własności pana Karola Makowskiego. Sędziowie przyznali jej 38 punktów i 67 setnych, a przed nami już przedostatnia klacz w tej klasie. Thank you so much, colleague number 28. A score of 40.92 so far in the lead in this class. Colleague number 28, Vokata, signed by Murranas Jaser out of Formis, Brett, where Mihano stood for Napoleons by Pavel Sivoniuk. Congratulations so far in the leads. Congratulations, Vokata. Na prowadzenie wychodzi numer 28, Fogata, siwa córka Morana z Jaserot Formis, hodowli stadniny koni Michałów i własności pana Pawła Sliwoniuka. Uzyskała 40 punktów i 92 setne.
Thank you so much. Skeleton number 29, a score of 38.67. Ladies and gentlemen, total ranking in the 5th place for AJ Arish, signed by AJ Kafu out of Anja Monishona. Red Widiashman stood for Brolions by Natalia Kimon-Somolenko. I mamy już wyniki ostatniej w tej klasie. Klaczy z numerem 29 zaprezentowała się nam kasztanowata AJ Arich po AJ Kafu od Ania Monishone, hodowli Ajmanstad i własności pani Natalii Ciman-Samoilenko. AJ Arich otrzymała 38 punktów i 67 setnych. To koniec tej klasy. Niedługo przejdziemy do ceremonii wręczania nagród. So, ladies and gentlemen, while we're preparing now the arena for the prize-giving ceremony, we already can announce that we're slowly heading to a deserved lunch break here in Jano Podlaski after this class. But of course not before we like to hand over the fantastic trophies here at the Emirates Arabian Horse Global Cup. The wonderful checks of 8,000 dirham for the top 5 contenders. 8,000 dirham, the local currency in the United Arab Emirates. In a few moments from now, we'd like to welcome the top 5 with the winner in this class with a score of 40.92. Congratulations to Fogata. I rozpoczęliśmy ceremonię wręczania nagród. Gratulujemy numerowi 28, czyli klaczy Fogata, która zdobyła 40 punktów, 92 setne. Jej właścicielem jest pan Paweł Sliwoniuk. And then on the second place with a score of 40 points, Alfa Media Bibi. Na miejscu drugim hodowli własności stadniny koni Podlesie Arabians z 40 punktami Elfer Media BB. And then in the third place with a score of 39.75, Poveloja. Na miejscu trzecim z wynikiem 39 punktów 75 setnych własności pana Bogdana Maślanki Pobelloja. Then on the fourth place with a score of 38.67, Psyches Adelaida. CSX 8 with the number 5, but won by the average of movement. Mój kolega Jarek już dokończył przedstawianie top 5 tej klasy. Teraz kolej na mnie. Na miejscu czwartym Psyche Adelaida. Na miejscu piątym AJ Arich. Pierwsza z nich jest własności pana Karola Makowskiego. Druga pani Natalii Ciman-Samoilenko. Obydwie otrzymały 38 punktów i 67 setnych. Psyche Adelaida była wyżej oceniona za ruch. Nagrody w tej klasie, podobnie jak we wcześniejszych, wręcza pan Eida Taleb Al-Menali, który reprezentuje w Janowie Emirates Urban Horse Global Cup. The awards are presented by Mr. Eida Taleb Al-Menali, representing Emirates Urban Horse Global Cup. The top 5 in this class are all awarded a check for 8,000 Emirati dirhams. Każda z 5 nagrodzonych w tej klasie klaczy otrzymuje czek o wartości 8,000 emirackich dirhamów, a pierwsze 3 miejsca zobaczymy jutro ponownie w czempionacie klaczy starszych, a są to Fogata, Elfer Media BB i Pobelloja. Ladies and gentlemen, the first 3 senior mares from this class, that is Fogata, Elfer Media BB and Pobelloja, we will see tomorrow once again during the Senior Mare Championship.
Szanowni Państwo, a teraz nastąpi przerwa. Przerwa potrwa do godziny 14, to znaczy, że będzie trwała półtorej godziny. Ladies and gentlemen, we will اهلا وسهلا now فيكم have مشاهدينا الكرام break مرة أخرى until 2 معنا p.m. في هذه اللحظات المميزة اليوم. طبعا انتهت الفترة الأولى للمحطة البولندية في أجواء مميزة صراحة وأجواء رائعة، كان الحضور مميز وأيضا تنافس رائعا جدا في محطة كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربي. الحديث أكثر معي في هذه اللحظات إريك بلاك. إريك, first of all, we are happy and glad to have you this interview. Tell me, how do you see this morning with the sunny weather and this competition with the beauty horse? Well, honestly, I need to say that it's always an honor to be here in Poland. They have really a piece of heritage with the Arabian horses here in Janów Podlaski. And I already mentioned it before, you know, it's a kind of history met another history, you know, and the heritage to protect it is very important, not only for the United Arab Emirates, with the Emirates Arabian Horse Global Cup, but also here in Poland in Janów Podlaski. And the competition this morning was tough. I mean, we see amazing quality horses, especially also from the local smaller breeders, and that's very important. It's not only the well-known state stud farms that we have here in Poland, but also an enormous enthusiastic breeders population and also owners who bring the horses here now to Janów Podlaski to compete in the Emirates Arabian Horse Global Cup, and that's fantastic to see. It's great. And tell me, how do you see the effect of the Emirates Arabian Horse Global Cup in this sport? Well, I think it's very important nowadays that it's not only the big breeders who can have the support and have their audience and their podium, but especially also the smaller breeders. And that's what the Emirates Arabian Global Cup has the aim to support these breeders, also with nice amount of prize money, especially for those who has a smaller amount of horses. And they have now their competition, they feel confident, and they bring their horses not only here in Poland, but it is a journey with starting earlier in Australia and will end up in the year in Italy. And we still have in front of us the US and Argentina. Belgium is on the way. So yeah, it's important, this Emirates Arabian Global Cup for the smaller breeders. We have an amazing story here in this farm, a historical story. And tell me about it. Well, and honestly, I told you, you know, Janów Podlaski is a state stud farm, and it's a piece of heritage in the breed of Arabian horses nowadays, still nowadays. I mean, the Polish Arabian horses are well known for several reasons, and every year we have here the Polish Arabian Horse Days with, of course, the National Championship, now also additional the Emirates Arabian Horse Global Cup, but also later on the Pride of Poland, the well-known auction where you can have maybe a piece of this wonderful heritage, bringing it to your home in the auction. So this place, this Janów Podlaski, that's an amazing place to be, and actually the center nowadays in Europe for the Arabian horses. And we are glad that we are landed here also with the Emirates Arabian Horse Global Cup. And we are happy to be here. Thank you, Eric, for that. And we'll see you, inshallah, and hear your voice. It's amazing. Thank you so much for what you did today. Thank you so much. Thank you. مشاهدينا الكرام، هذا مكان اليوم من صباح مميز هنا في هذه المحطة، وأيضا شفنا تنافس مميز. إريك يتحدث عن المنافسة رائعة، وأيضا استقبال المكان بكل ترحاب لهذه الكاس، وأيضا تأثير كاس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربي على هذه الرياضة وهذه المنافسات، منافسات جمال الخيل العربي على مستوى العالم. أيضا نتوقع أن يكون إن شاء الله اللحظات القادمة الساعات القادمة اليوم وغدا تكون منافسات رائعة ونستمتع فيها، وبالفعل أجواء رائعة. وبرمستنا نقول ما أخبركم عن حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة للقيناه هني باسم الإمارات وما تقدم وما تدعمه في هذا العالم، عالم جمال الخيل العربي. كلمة لدي الآن مشاهدينا الكرام على أمل العودة إن شاء الله بعد ساعة من الآن أو بعد ساعتين إن شاء الله، لما نعود مرة أخرى لبداية السباق إن شاء الله في منافسات الفترة الثانية، والتي ستكون أكيد منافسات قوية. Thank you again إريك، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة. انتظرونا بعد قليل على قناة
wspomniałem, przerwa potrwa do godziny 14. Wtedy zobaczymy klasę piątą, czyli 7-letnich i starszych oraz wszystkie klasy męskie. A tymczasem o godzinie 1, czyli za 25 minut rozpocznie się specjalny pokaz podwożenia, który zapowiedziałem Państwu dzisiaj z samego rana. W chwili, gdy na plac pokazowy razem z panem Ireneuszem Kozłowskim wjeżdżali w Trójcę i bregł nasi sługi.
ladies and gentlemen, welcome back to the next part of the Emirates Ravenhorse Global Cup. We are in Poland, in Janów Podlaski, where we have the Polish edition of the Emirates Ravenhorse Global Cup under the patronage of His Highness Mansour bin Zayed Al Nahyan, the Vice President, Deputy Prime Minister and Chairman of the Presidential Court and Chairman of the Board of Directors of the Emirates Ravenhorse Society. I'd like to welcome you all here in Poland. Of course, we also like to welcome all the contenders here in the competition. We are heading now to the qualification class of the senior mares from 7 to 9 years old. For their competition, we'd like to welcome the colleague numbers 31 till 41. And of course, we also like to welcome our judges. We have 4 judges here in Poland for the Emirates Ravenhorse Global Cup. Not judging in the next class is Mr. George Zabewski. But we'd like to welcome in a few moments from now Ms. Helen Hennekes, Ms. Jane Belchamber and Mr. Mark Ismer. These are the judges for the next class. Tak jest, szanowni państwo, rozpoczynamy za chwileczkę ostatnią z klas żeńskich, klacze 7-letnie i starsze. Jak już państwo na pewno widzicie na ekranie, tę klasę sędziować będą Helen Hennekes, Jane Belchambers i Mark Ismer. Konie są już na rozprężalnie. Widzę, że nasi sędziowie razem z ringmasterami zmierzają na plac pokazowy, a zatem rozpoczniemy za kilkanaście dłuższych sekund. اهلا وسهلا فيكم مشاهدي الكرام وحياكم الله معنا متابعين قناه ياس. نجدد فيكم التحيه والترحيب من هنا المحطه وتحديدا من جنوب بودلاتسكي. هذه المدينه وهذه المزرعه الرائعه ايضا فعاليات المحطه الاوروبيه الاولى في كاس الامارات العربي. اليوم مثل ما تشوفون انتهى الفصل الاول او الفتره الاولى ومقبلين الان مع بدايه الفتره المسائيه والتي ينتظرها الجميع بشغف كبير، حيث ان كان الاداء رائع والنتائج كانت والتنافس كان قوي في الفتره الاولى. الفتره الثانيه ايضا من النفس بتنافس مميز لنرى الجمال الروعة في الخيول العربية. نذكركم مشاهدينا الكرام أن هذه المحطة هي محطة مميزة، كون هذه المزرعة التي فيها اليوم وهذا المكان وهو ضمن أيام الخيول العربية البولندية، والتي هناك كثير من الإرث التاريخي اللي كان حاضر هنا على مدى 200 سنة الماضية. لما تم إنشائها في 200 سنة كان هذا المكان هو قبلة عشاق الخيول العربية. اليوم يلتقي هذا الإرث العريق بقيمة كأس العالمي لجمال الخيل العربي في هذا المكان اللي شراكة رائعة ومميزة، ونتمنى إن شاء الله تكون الأيام القادمة. بدأ السباق ما تشوفون أو التحديات قبل قليل، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع. لأن نطول عليكم مشاهدي الكرام، وبالتوفيق إن شاء الله للجميع أكيد، لأن بعد قليل العودة في لقاءات مميزة وتغطية لهذا الحدث الاستثنائي الكبير. In the meantime, ladies and gentlemen, we like to welcome in the arena here at the Emirates Ravenhorse Global Cup the contenders in this class of the 7 to 9-year-old mares. The colleague numbers 31 till 41 for their competition here at the second season of the Emirates Ravenhorse Global Cup, where this prestigious event is held under patronage and guidance of His Highness Mansour bin Zayed Al Nahyan, the Vice President, Deputy Prime Minister, Chairman of the Presidential Court and Chairman of the Board of Directors of the Emirates Ravenhorse Society, reaffirming the United Arab Emirates' steadfast commitment to supporting the pure Arabian horses and enhancing their presence on the international stage. And this championship continues the legacy of our wise leadership in preserving national heritage and identity. It also brings to life the vision of the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, who was a steadfast supporter of the authentic Arab heritage and his traditions. Ladies and gentlemen, we wish all the contenders, of course, good luck in the competition here in Poland. We are on our way, on our journey
with the Emirates Arabian Horse Global Cup. We are now in Europe. We landed in Europe, in Poland. We have next month, at the end of this month, an event in Belgium. Then are we heading to the United States of America in Scottsdale. Then, after Scottsdale from North America, we are traveling to South America to have the Emirates Arabian Horse Global Cup in Argentina, Buenos Aires. And we finalize this season, the Emirates Arabian Horse Global Cup 2025 in the Fieracavalli in Italy, in Verona. So, for those who still also are interested to compete with their horses, you have some chances also here in Europe. And of course, in North America, South America, to compete in the Emirates Arabian Horse Global Cup. Ladies and gentlemen, we go back to today. We go back now to Jano Podlaski, where we have the arrival. We've seen the arrival of the contenders in this class of the 7 years and older mares. We're looking forward to meet them again one by one in front of our judges. 3 of our judges are judging. Again, thank you so much. We saw the arrival of the horses in the arena, the senior mares here in Poland. The Emirates Arabian Horse Global Cup as part of the Polish Arabian Horse Days. The next coming days here in Janov Podlaski. Today, the qualifications of the Emirates Arabian Horse Global Cup. Tomorrow morning, we start the morning program with the big finals, the championships of the Emirates Arabian Horse Global Cup, and heading down in the afternoon to the Polish National Championships, followed on a Saturday by the qualifications, and Sunday the big finals of the Polish National Championship, followed in the afternoon with the prestigious Pride of Poland 2025, where you have the opportunity to buy some pieces of the heritage here in the Purebred Arabian horses in Janov Podlaski for the Pride of Poland auction. Then on Monday, we continue with another auction, the summer sale. And then in the afternoon, the presentations here in Janov Podlaski, followed on the Tuesday by a visit to the Bialka Stud Farm and the Mihalov Stud Farm. So, ladies and gentlemen, we have a lot of Arabian horses ahead of us. But we now like to welcome in the arena the first contender back in this class of the 7 years and older females, I need to say. I'd like to welcome back Calic number 31. And be aware, ladies and gentlemen, also our ringmasters, we changed the catalog order. So we now like to welcome Calic number 31 first. In front of us, the first contender in this class, Calic number 31. Szanowni Państwo, przed nami już pierwsza z klaczy w klasie 5 z numerem 31. Numery 32 i 33 zostały wycofane. Będzie też zmiana w kolejności koni prezentowanych indywidualnie. Mianowicie pokażą się nam w następującej kolejności 31, 34, 36 i 35. Reszta, o ile dobrze razem z Erikiem wiemy, już bez zmian.
So much. Galaxy number 31 with a score of 39.08 for El Garolia, signed by El Omari out of El Ganza. Probably owned by GP Training Center and probably bred by the Mihala Stud Farm. Please welcome now collector number 34. Przed nami już druga w tej klasie z numerem 34, klacz starsza, a ja podam Państwu wyniki numeru 31. Była to El Garolia, kasztanowata córka ogiera El Omari od El Ganza, hodowli stadniny koni Michałów i własności JP Training Center. Sędziowie przyznali jej 39 punktów i 8 setnych. Thank you so much. Collector number 34 with a score of 40.25 to Emiliona, signed by Slotty Medal out of Emily, bred by the Mihala Stud Farm, probably owned by Bogdan Mikolachuk. A score of 40.25. Przed nami już klacz z numerem 36. Jak mówiłem, mamy zmianę kolejności, dlatego jej koleżankę z numerem 35 dopiero zobaczymy. A tymczasem z numerem 34 zaprezentowała się nam Emiliona, siwa córka ogiera złoty medal od Emilii, hodowli stadniny koni Michałów i własności pana Bogdana Mikołajczuka. Sędziowie przyznali jej 40 punktów i 25 setnych.
Thank you so much. Colleague number 36 waiting for the last scores to be in. For colleague number 36, a score of 38.67. Colleague number 36, Gaia Unica. Signed by Kansal Bidayar out of Gaia Selena. Probably owned by Krzysztof Wospachinka. In the meantime, I'd like to welcome colleague number 35 in front of us. I przed nami numer 35. Przed chwilką z kolei z placu pokazowego zeszła klacz z numerem 36. Gaia Eunika. Gniana córka Ogiera Kanz Albidajer od Gaia Selene, hodowli własności stadniny koni Hrcynno Pałac i pana Krzysztofa Poszepczyńskiego. Od sędziów otrzymała notę 38 punktów i 67 setnych. Thank you so much. Colleague number 35, a score of 40.67 so far in the lead. Congratulations to Diadora, signed by Zois EA out of Duhna, bred and owned by Petronius Freilich. Congratulations so far, 40.67 the score. First place so far. I możemy przejść do wyników w klasie z numerem 35. Była to Diodora. Po Zeus EA od Druchna, siwa klacz hodowli i własność pana Petroniusza Freilicha. Sędziowie przyznali jej 40 punktów i 67 setnych, co póki co daje jej pierwsze miejsce.
And thank you so much. We saw colleague number 37 in front of us and in front of our judges waiting for the last score. And we have the scores, a total of 39.58. Colleague number 37, Psyche's Ophelia. Signed by Ekos Adonis out of Psyche's Kreza. Brett's and owns by Krzysztof Posewczynski. A score of 39.58. We'd like to welcome now the next contender in this class. Please welcome colleague number 39. Szanowni Państwo, ponownie zmiana kolejności prezentowanych koni, dlatego widzimy teraz numer 39, numer 38. Pokaże się nam następny, a tymczasem wyniki numeru 37 chciałbym Państwu przedstawić. Była to Psyche Ofelia. Po Echo Adonis od Psyche Kreuza, hodowli własności stadniny koni Hrcynno, pałac pana Krzysztofa Poszepczyńskiego, sędziowie tej siwej klaczy przyznali 39 punktów i 58 setnych. Thank you so much, colleague number 39. A score of 39.17 for TM Pearl of Eden, signed by Eden C out of TM Palestra. Brett's by Gabriela Hammer and probably owned by Marek Prochowiuk. And then we'd like to welcome the next contender in this class. Please welcome colleague number 38. I przed nami obiecany numer 38. My natomiast podamy Państwu wyniki numeru 39. Erik już to zrobił po angielsku. Czas na przedstawienie tych wyników po polsku. Była to TM Pearl of Eden, gniada córka ogiera Eden C od TM Palestra, hodowli pani Gabrielle Hammerer i własności pana Marka Prokopiuka. Sędziowie przyznali jej 39 punktów i 17 setnych. So far in the lead in this class with a score of 40.67, Diadora. But we're looking forward to the rest of the competition in this class with the senior mares from 7 years and older here at the Emirates Raven Horse Global Cup. Tak jak mówi Erik, cały czas na pierwszym miejscu póki co w tej klasie numer 35 Diodora
Klasa powoli dobiega końca. Nie możemy się doczekać, co zobaczymy jeszcze teraz w tej klasie. And thank you so much. Collect number 38. Pablo, congratulations. A score of 42.50 so far in the leads. Collect number 38, Anna Vera, signed by Piaf out of Altamira. Brett's here in Jano Podlaski, probably owned for the Sueco Stud Farm. Congratulations, so far in the lead. 42.5 is the score. But the competition is not over, ladies and gentlemen. We welcome the next contender in this class. Please welcome collect number 40. Przed nami już klacz z numerem 40, przedostatnia w tej klasie, a ja podam z przyjemnością Państwu wyniki klaczy z numerem 38. Była to Anna Vera, siwa córka Ogiera Piaf od klaczy Altamira, hodowli stadniny koni Janów Podlaski i własności Suweko Stad pani Niny Suskiewiczowej. Sędziowie przyznali jej 42,5 punktu, co dało jej prowadzenie w tej klasie. So thank you so much. Collect number 40, a total score of 40.92 for Hulina, sired by firefighter out of Urlana, bred by the Beyond Custard Farm and proudly owned by Anna Janasnaze. A score of 40.92 so far. Second place for Hulina. And I would like to welcome the last contender in this class. Please welcome collect number 41.
Przed nami już ostatnia klacz w tej klasie, a ja podam Państwu wyniki numeru 40, który przed chwilką zszedł na rozprężalnię. Była to siwa Hulina, córka Ogiera Firefighter, od klaczy Hulana, hodowli stadniny koni Białka i własności pani Anny Jana z Naze Black Lady Arabians. Sędziowie przyznali jej 40 punktów i 92 setne. Thank you so much. We saw colleague number 41 with a score of 39.83 for Pantera. A daughter of Extern out of Pampa, Emirates, but Mihano State Farm and proudly owned by Bogdan Maslanka. A score of 39.83. Thank you so much to our panel of judges. We're now slowly heading to the announcements and the prize-giving ceremony in this class of the 7 years and older mares at the Emirates Arabian Horse Global Cup. Ostatnia z klaczy w tej klasie wróciła na rozprężalnię. Była to Pantera, córka Ogiera Extern, od klaczy Pampa. Jest to ona hodowli stadniny koni Michałów i własności pana Bogdana Maślanki, a jej wynik to 39 punktów i 83 setne. I will see the arrival of our wonderful traditional dressed ladies here from Poland with the trophies, with the checks here in the Emirates Arabian Horse Global Cup for the top 5. A wonderful check of 8,000 dirham, the local currency in the United Arab Emirates. We'd like to announce, ladies and gentlemen, the top 5 in this class with a score of 42.50. We say congratulations, Anna Vera! Serdeczne gratulacje dla numeru 38 klaczy Anna po od Altamira, hodowli stadniny koni Janów Podlaskich, własności Suweko Stad. Pani Niny Suskiewiczowej z 42,5 punktu zdobyła pierwsze miejsce w tej klasie. Then on the second place with a score of 40.92, Hulina. Na miejscu drugim, posiadając 40 punktów i 92 setne, uplasowała się Hulina. And the third place with a score of 40.67, Diadora. Na miejscu trzecim, posiadając 40 punktów i 67 setnych, znalazła się Diodora. Then on the fourth place with a score of 40.25, Emiliona. Miejsce czwarte, 40 punktów i 25 setnych, wędruje do klaczy Emiliona. And to complete the top 5 with a score of 39.83, Panthera. A nasze top 5 w tej klasie z wynikiem 39 punktów i 83 setne zamyka Pantera. In the meantime, I would like to welcome in the arena
Mr. Ada Almanali, Head of Activities and Events Department of the Emirates Arabian Horse Society, handing over the wonderful trophies and checks of 8,000 dirham, the local currency of the United Arab Emirates. And we also like to have a warm welcome to His Excellency Mohammed Al-Harbi, the General Director of the Emirates Arabian Horse Society here in Janów Podlaski in Poland. I rozpoczęliśmy już ceremonię wręczenia nagród w tej klasie klaczy 7-letnich i starszych. Nagrody ponownie wręcza pan Eidat Al-Menali, reprezentujący Emirates Arabian Horse Global Cup. Nasze top 5 zdobywa również czeki na 8,000 dirhamów. We're looking forward to meet again with the numbers 1, 2 and 3 placed horses in this class, in the championship of the senior mares. While we in the meantime are heading to the judge selection, well, we can see that for the next class all the 4 judges that we have available here in Janów Podlaski are judging the next class. In the next class, ladies and gentlemen, we are slowly heading to our young boys, the yearling colts, for the first section. But first, we'd like to hand over the last trophy, the last check in this top 5 of the mares from 7 years and older. Tak jak już wspomniał Erik, po tej klasie rozpoczynamy klasy męskie i jako pierwszą oczywiście rozegramy klasę ogierków rocznych. Tymczasem właśnie dobiegła końca ceremonia wręczania nagród w ostatniej klasie żeńskiej i pierwsze 3 miejsca, jak doskonale Państwo wiecie, zobaczymy jutro w czempionacie klaczy starszych, a będą to Anavera, Hulina i Diodora. And again, we say congratulations to the top 5 contenders here in front of us in this class of the 7 years and older senior mares. We're now heading to the youngest generation, the yearling colts, for their competition here in Janów Podlaski, the Emirates Arabian Horse Global Cup. The collect numbers of 42 till 45. We're waiting for their entrance here at the Emirates Arabian Horse Global Cup. Ladies and gentlemen, the Emirates Arabian Horse Global Cup was launched under the generous patronage of His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, the UAE Vice President, Deputy Prime Minister, Minister of the Presidential Court and Chairman of the Board of Directors of the Emirates Arabian Horse Society, with the follow-up of Sheikh Zayed bin Hamad Al Nahyan, the Chairman of the Emirates Arabian Horse Global Cup Committee and Vice Chairman of the Board of Directors of the Emirates Arabian Horse Society. A series of championship for breeders and owners of the Arabian horses under the name of the Emirates Arabian Horse Global Cup is organized across all continents of the world. So we'll have in Europe 3 events, in Africa 1 event, in Asia we have organized 3 events. In Australia we started a journey with 1 event. We're still heading now slowly for next month to Northern America, where we have in Scottsdale 1 event, and then in South America we are heading to Argentina, to Buenos Aires, and all the Emirates Arabian Horse Global Cup is aiming to support the breeders and owners of the Arabian horses globally and enhance the development of the Arabian horse breeds globally. So again, ladies and gentlemen, we are now heading to a next class of the Emirates Arabian Horse Global Cup, heading to the young boys, heading to the yearling colts. Jak mówi Erik, przechodzimy do najmłodszego męskiego pokolenia. Przed nami klasa 6A ogierków rocznych. Sędziować ją będzie nasz cały zestaw sędziów: Helen Hennekens, Jane Belchamber, Jerzy Zbyszewski i Mark Ismer. Zobaczymy 4 ogierki w tej klasie i również, jak wspomniał przed chwilką Erik, Emirates Arabian Horse Global Cup to międzynarodowy cykl
pokazów, prestiżowy światowy fenomen odbywający się pod patronatem i światłym przewodnictwem Jego Wysokości Szejka Mansura bin Zayeda Al Nahyana, wiceprezydenta, wicepremiera Zjednoczonych Emiratów Arabskich, przewodniczącego prezydenckiego dworu, a także prezesa zarządu Emirackiego Towarzystwa Konia Arabskiego. Misją pokazów z cyklu Emirates Urban Horse Global Cup jest promowanie koni czystej krwi i wzmacnianie ich pozycji na światowych arenach pokazowych. W tym roku w drugiej edycji Pucharu Świata odbędzie się łącznie 10 pokazów, 3 w Europie, 3 w Azji i po jednym w Afryce, Ameryce Północnej i Ameryce Południowej oraz Australii. And thank you so much to the contenders in this class of the yearling colts, our young boys. We now like to welcome back in the arena the first contender in this class. Please welcome back elk number 42.
In front of the judges, the next contender, the first contender need to say in this class of the yearling colts, number 42. And thank you so much. Got number 42 waiting for the last scores to begin. And here we have, ladies and gentlemen, the results. Got number 42 is a score of 39.5 for Postini Gazi. Signed by Wadil Shakab out of Paratna. Bred and owned by Anna Janas Naza. In the meantime, I'd like to welcome the next contender, collect number 43. Szanowni Państwo, przed nami już numer 43, a oto wyniki numeru 42. Był to pustynny książę Gniady Synogiera Wadi al-Shakab od klaczy Paradna, hodowli własności pani Anny Janas Naze, Black Lady Arabians. Sędziowie przyznali mu 39,5 punktu.
Thank you so much. Collect number 43 is score of 40.81 for El Primero, signed by Hans Rashid out of El Prima. Brethren owned by Bartosz Rydojevic. El Primero scores 40.81. Numer 43 El Primero po hastrach do El Prima hodowli o własności pana Bartosza Redestowicza otrzymał od sędziów 40 punktów i 81 setnych. Thank you so much. Collect number 44 is score of 39.38 for El Promeos of Sinus, sired by Titlemeos out of El Dorado of Sinus. Brethren owned by the Sinus Arabian hosted El Promeos of Sinus, scores 39.38. I przed nami ostatni w tej klasie 6A ogierków rocznych. Ogierek z numerem 45, a tymczasem mnie przypadło teraz powiedzieć Państwu wyniki numeru 44, a był to El Promeusz of Sinus, gniady synogiera Ptolemeusz od klaczy El Dorado of Sinus, hodowli i własności Sinus Arabs tutaj ze Szwecji. Sędziowie przyznali mu 39 punktów i 38 setnych. In the meantime, already the last contender in this class of the yearling called Section A was equal number 45.
Thank you so much. The last contender in this class, category number 45, a score of 39.38 for Exit signed by Hexagon OS out of Ayastel, Brets by Moel, and probably owns by Miakim Vitra. Ladies and gentlemen, thank you so much to our panel of judges. Mirek, results for the last contender. Thank you, Eric. Jako ostatni pokazał się nam z numerem 45 Exit UMM Gniady Synogiera Hexagon OS od Aja Estel, hodowli Moel Arabians ze Szwecji i własności Mi i Kima Vro, czyli Baraka Arabians z Danii. Sędziowie przyznali mu 39 punktów i 38 setnych i zdobył on trzecią lokatę. I przygotowujemy się już do ceremonii wręczania nagród w klasie 6A ogierków rocznych. And it brings us, ladies and gentlemen, to the announcements and prize-giving ceremony in this class of the yearling colts at the Emirates Arabian Horse Global Cup here in Poland. Ladies and gentlemen, with a score of 40.81, we say congratulations to El Primero. Składamy serdeczne gratulacje numerowi 43. El Primero, który zdobył 40 punktów i 81 setnych. Jego hodowcą i właścicielem jest pan Bartosz Redestowicz. And on the second place, with a score of 39.50, we say congratulations to Pustini Gyazi. Na miejscu drugim, posiadając 39,5 punktu, pustynny książę hodowli własności pani Anny Janasnaze, Black Lady Arabians. Then on the third place, with a score of 39.38, ex-Aco by the number 4, but won by the average of time, Exit Na miejscu trzecim Exit UMM w własności Mi i Kima Fro. 39 punktów, 38 setnych, tyle samo co miejsce czwarte, ale więcej punktów za typ. And on the fourth place, with a score of 39.38, El Promeos of Sinus. A top 4 zamyka El Promeusz of Sinus, hodowli własności pani Anniki Öbring i Sinus Arab Stuteri. We'd like to welcome again in the arena Mr. Ada Manali, Head of Activities and Events Department of the Emirates Arabian Horse Society, handing over the wonderful checks of 8,000 dirham, the local currency in the United Arab Emirates, to the winner in this class now, to El Primero. Congratulations, with a score of 40.81. Zapraszamy do nas pana Eidę Taleba Almenhalego, który, jak widzę, już wręcza nagrody roczniakom, które pokazały się w tej klasie. Do każdego z nich trafia czek na 8000 dirhamów emirackich, 3 pierwszych. Zobaczymy jeszcze jutro w czempionacie ogierków rocznych, a są to El Primero, który zdobył 40 punktów i 81 setnych. Jest on hodowli i własności pana Bartosza Redestowicza. Jest to pustynny książę hodowli własności pani Anny Janasnaze i Exit UMM hodowli Moel Arabians i własności Baraka Arabians. Americas, we have good news for 3 of the horses, because the numbers 1, 2, and 3 placed horses in each class are automatically qualified for the big finals, the championships tomorrow here in Jano Podlaski, the championships of the Emirates Arabian Horse Global Cup. That means we're looking forward to meet again with El Primero, Postini Ghazi and Exit Dokładnie tak, szanowni państwo, zwycięzcy 3 pierwszych miejsc w każdej klasie kwalifikują się do czempionatów, a to znaczy, że znamy już 3 pierwszych zawodników czempionatu ogierków rocznych, których zobaczymy
Jutro przed nami druga klasa ogierków rocznych, klasa 6B. W niej również zobaczymy 4 zawodników. And we're heading now to the next group of the Yelling Fillies, just the Yelling Colts, I need to say, here at the Emirates Arabian Horse Global Cup in Poland, in Jano Podlaski. We're heading now to the collect numbers 46, 47, 48, and additional in this class is collect number 63. Tak jest, szanowni państwo, w waszych katalogach widzicie 3 zawodników, ale zobaczymy ich 4, ponieważ dopisał się jeszcze jeden zawodnik z numerem 63. Więcej opowiemy państwu, jak się pokaże, a pokaże się w tej klasie jako pierwszy. And in the next class, ladies and gentlemen, as we can see, all the judges are in, which means we'd like to welcome Ms. Helen Henniges, Ms. Jane Belchamber, Mr. George Tedeschi, and Mr. Mark Ismir. All 4 of our judges are judging in the next class. Another group of the young boys, the Yelling Colts. The collect numbers 46, 47, 48, and additional in this class is 63. So 4 young boys are waiting in the collecting ring for their entrance here in Jano Podlaski to enter the arena for the Emirates Arabian Horse Global Cup, the Poland edition. These days here in Jano Podlaski as part of the Polish Arabian Horse Days. The event where we have today and tomorrow the Emirates Arabian Horse Global Cup, followed by the Polish National Championships. And then on Sunday afternoon we have the prestige Pride of Poland auction, followed on the Monday with the summer sale and the presentation here in Jano Podlaski. And we finalize these days in Poland on Tuesday with a visit to the Białka Stud Farm and the Michalów Stud Farm. But now we are ready for the next qualification class at the Emirates Arabian Horse Global Cup, the Yelling Colt Section B, collect numbers 46, 47, 48, and additional 63. Thank you, Eric. Tak jak właśnie Eryk państwu powiedział, jesteśmy gotowi rozpocząć klasę 6B. Na rozprężalni mamy komplet 4 ogierków i tak jak już wspomniałem, mamy dodatkowego zawodnika w tej klasie z numerem 63. Jak już Eryk też wspomniał, to jest pierwsza część tegorocznych Dni Konia Arabskiego. Rozpoczęliśmy od Emirates Arabian Horse Global Cup, który potrwa 2 dni. Jutro po południu rozpoczniemy narodowy pokaz koni arabskich czystej krwi, jego 47. edycję, którą inaugurują klasy pod siodłem, w tym tradycyjny strój polski. Czempionaty odbędą się w niedzielę, po nich odbędzie się prestiżowa 56. już aukcja Pride of Poland w poniedziałek, natomiast czeka nas aukcja Summer Sale, po której odbędzie się w Stadninie Janowskiej również parada hodowlana. Dni Konia Arabskiego natomiast 2025 zakończymy we wtorek paradami hodowlanymi w Stadninie Koni Białka i Stadninie Koni Michałów.
I jako pierwszy w klasie 6B ogierków rocznik z numerem 63 zaprezentował się przed nami, przed sędziami, przed państwem Elamir Sahir. Jest to syn ogiera Sameh Al-Shahania od klaczy Escobaria. I jest on hodowli własności pana Łukasza Czecha. Sędziowie przyznali mu 40 punktów i 56 setnych. Ladies and gentlemen, the first yearling called in this class, the number 63, was Elamir Sahir. He is sired by Sameh Al-Shahania out of Escobaria, and he is bred and owned by Mr. Łukasz Czech. He scores 40 points, 56. Z numerem 46 zaprezentował się nam El Mauro SW ES Harir od El Madera hodowli suwek ostatniny Suskiewiczowej i własności pana Jarosława i pani Katarzyny Szerszenowicz. Uzyskał 39 punktów i 75 setnych. Number 47 in front of us, and now the scores of number 46. That was El Mauro SW, grandson of ES Harir out of El Madera. He is bred by Suweko Stad from the Czech Republic and Mrs. Nina Suskiewiczowa, and he is owned by Jarosław and Katarzyna Szerszenowicz. He scores 39.75.
numer 47, który właśnie opuszcza arenę i wraca na rozprażanie, to Fogit. Po złotym medalu od Fogita, hodowli własności pana Edwarda Siecińskiego i stadiny koni Andryjanki. I już widzę, że otrzymał 39 punktów i 81 setnych. Number 47, Fogit, sired by złoty medal out of Fogita, written on by Edward Sieciński and Andryjanki stud. He scores 39 points, 81. Ladies and gentlemen, and now number 48, the final yearling colt in this class, Class 6B, yearling males of the Emirates Global Cup, the Polish Championship. Szanowni Państwo, i teraz z numerem 48, ostatni już roczniak w klasie 6B gierków rocznych pierwszego polskiego pokazu z cyklu Emirates Arabian Horse Global Cup. I oto wyniki numeru 48, El Soraj LJ. Gniady Synogiera Star Farid od El Soraja, hodowli własności pana Leszka Jarmurza, jest stanie na koni Kębliny. Sędziowie przyznali mu 39,5 punktu. Number 48, El Soraj LJ, a bay son of Star Farid out of El Soraja, bred by Mr. Leszek Jarmusz and Kębliny stud. He scores 39.5 points. And we are already preparing ourselves for the prize-giving ceremony in Class 6B yearling males. I szanowni Państwo, jak widzicie, już przygotowujemy się do ceremonii wręczania nagród w klasie 6B, drugiej klasie ogierków rocznych. I zapraszamy do nas zwycięzcę klasy 6B. Let's welcome back the winner of Class 6B number 63 z numerem 63, Elamir Sahir.
40 punktów i 56 dało mu prowadzenie w klasie i pierwsze miejsce with 40 points, 56. He is first in class. He is better known by Mr. Łukasz Czech i jego hodowcą i właścicielem jest pan Łukasz Czech. Do we have tissues or anything? Na miejscu drugim uplasował się Fogit, hodowli własności pana Edwarda Sicińskiego, stadni na koni Andrianki. In the second place, the runner-up in this class, Fogit, 39 points, 81. He is better known by Edward Siciński and Andrianki stud. Na miejscu trzecim z kolei jest El Mauro SV, własności państwa Jarosława i Katarzyny Szerszenowicz. Placed third in this class is El Mauro SW. He is owned by Jarosław and Katarzyna Szerszenowicz. And the final horse in this class, 39.5 points, bred and owned by Mr. Leszek Jarmusz, El Soraj LJ. I klasę zamyka El Soraj LJ, hodowli własności pana Leszka Jarmusza, mając 39,5 punktu. Zwycięskim ogierkom gratuluję i nagrody wręcza, w tym nagrody finansowe, czeki o wartości 8000 dirhamów, pan Ejda Taleb Almenali, który reprezentuje tutaj w Janowie Podlaskim Emirates Airhouse Global Cup. Ladies and gentlemen, the prizes are being presented also in this class. 6B yearling colts by Mr. Ejda Taleb Almenali, who is representing here in Janów Podlaski Stud, the Emirates Airhouse Global Cup Committee. I jeszcze raz na zakończenie pozwolę sobie przypomnieć miejsce pierwsze Elamir Sahir, miejsce drugie Fogit, miejsce trzecie El Mauro SW i miejsce czwarte El Soraj LJ. Ladies and gentlemen, once again, congratulations to Elamir Sahir, the winner of this class, 6B yearling males. Second place, Fogit. Third place, El Mauro SW. And in the fourth place, we have El Soraj LJ. And then, ladies and gentlemen, the judge selection for the next class. We're heading now to the 2 and 3-year-old colts. A wonderful class where we see the category numbers 49 till 54, and all of our judges will judge the next class. So Helen Henniges, Jane Bellchamber, Mr. George Iveski, and Mark Ismer are judging the next class. In the meantime, ladies and gentlemen, we also are very honored that we can announce that the Emirates Arabian Horse Society and the Abu Dhabi National Oil Company, the ADNOC, have signed a strategic partnership agreement under which the ADNOC will become a strategic partner of the second edition of the Emirates Arabian Horse Global Cup. And this strategic partnership highlights the importance of the Emirates Global Cup, which has become an international platform launched from the UAE to elevate the global status of the Arabian horses.
The Emirates Arabian Horse Global Cup aims to provide support to horse owners and breeders across all continents, reflecting the United Arab Emirates' leading role in the preserving and celebrating the cultural heritage associated with Arabian horses and in promoting it on a global scale. So we are very honored with the strategic partnership with the Abu Dhabi National Oil Company as well. We can announce that we have a nice bronze sponsor where the Emirates Arabian Global Cup. I'd like to welcome the National Feed Company and join as a bronze sponsor for the Emirates Arabian Horse Global Cup in 2025 this year. And they extend their sincere gratitude to the National Feed Company for their continued support and commitment. And everybody's looking forward to this fruitful collaboration which will contribute to the success of the Emirates Arabian Horse Global Cup and the promotion of the Arabian horse activities and events. So two important announcements that we made in the sponsoring field of this Emirates Arabian Horse Global Cup, and of course the strategic partnership with the Abu Dhabi National Oil Company. In the meantime, we'd like to welcome our judges for the next class. We're heading to the 2 and 3 year old young boys. We would like to welcome the gallop numbers 49 till 54. Absent in this class stays the gallop numbers 49 and 53. Szanowni Państwo, nasi sędziowie w pełnym składzie wrócili na arenę zmagań naszych wspaniałych koni arabskich w klasie 7 ogierków 2- i 3-letnich. Zobaczymy 4 zawodników. Od razu możemy, Erik i ja, Państwu powiedzieć, że numery 49 i 53 zostały wycofane.
ladies and gentlemen, the first of 4 contenders in this class. Class 7 is already with us. Szanowni Państwo, i oto pierwszy z 4 zawodników w klasie ogierów 2- i 3-letnich. Thank you so much. Skeleton number 50. Waiting for the last scores to be in the system. Results for skeleton number 50. A total score of 38.19 for El Denial. Sired by Denial out of Esmeralda J. Brent by Wojciech Brzeski and probably owned by Karol Magowski. A score of 38.19. In the meantime, in the arena, the next contender, skeleton number 51. Przed nami już ogierek z numerem 51. Przed chwilką z kolei widzieliśmy numer 50. Był to El Denial. Po Denial od Esmeralda J, hodowli pana Wojciecha Parczewskiego i własności pana Karola Makowskiego. Sędziowie przyznali mu 38 punktów i 19 setnych.
Thank you so much. Category number 51, a score of 38.81 for Honius. It's desired by Volada out of Finga. Bred and owned by Krzysztof Jaselski. Przed nami już numer 52. Z 51 z kolei pokazał się nam Fawoniusz, gniady syn Ogiera Volare od klaczy Finga, hodowli własności pana Krzysztofa Edwarda Jagielskiego. Fawoniuszowi sędziowie przyznali 38 punktów i 81 setnych, co dało mu tymczasowe prowadzenie w klasie. Zobaczymy, jak potoczy się ta klasa dalej. And Emirates, if we are in the middle in this class of the 2 and 3-year-old colts, we already can announce for tomorrow on a very important notice, ladies and gentlemen, because you know tomorrow we have the finals, the big championships of the Emirates Ravenhorse Global Cup, but we also start with the classes of the qualifications of the Polish nationals. And therefore we changed the order of the championships in the morning, which means that we're going to start with the male section. So we start with the championships of the yearling colts, followed by the junior colts and the senior stallions, and then the female section, the yearling fillies, the junior fillies, and the senior mares. So they have more time to recover for the afternoon program. So please take notice, everybody, that we changed the order of the championships and start with the male section tomorrow. Słusznie, Eryk, bardzo Tobie dziękuję. Szanowni Państwo, mamy bardzo ważną wiadomość dla Was, ponieważ jutro odbędą się nie tylko czempionaty Emirates Ravenhorse Global Cup, ale również rozpoczniemy narodowy pokaz koni arabskich, to postanowiliśmy zmienić kolejność jutrzejszych czempionatów. To oznacza, że zaczniemy od czempionatów męskich, wszystkich czempionatów męskich. Czempionat najpierw będzie ogierków rocznych, następnie ogierów młodszych, a następnie ogierów starszych, po czym przejdziemy do czempionatów żeńskich. Wynika to z faktu, że jutro rozpoczynamy również właśnie pokaz narodowy i jutro odbędą się wszystkie klasy męskie i chcielibyśmy naszym klaczom dać więcej czasu na odpoczynek i regenerację. And in the meantime, we'll see the entrance of category number 54. We have the scores for category number 52. A score of 38.88 for Monarchio, signed by Star Farid out of Minerva, probably owned by Bogdan Mazlanka. Jak już wcześniej wspominaliśmy, numery 49 i 53 zostały wycofane, dlatego przed nami już ostatni w tej klasie numer
54, a numer z kolei 52, czyli Monarchio, to Starfarid od Minervina, zdobył 38 punktów i 88 setnych. Jest to gierek hodowli pana Wojciecha Parczewskiego i własności pana Bogdana Maślanki. Thank you so much. Collection number 54, a score of 39.88. And with this score, I guess collection number 54 is the winner in this class. 54, Phoenix Almiro. Signed by Zaran out of Psyche bred and owned by Miroslav Rogowski. Numer 54, który zamyka tę klasę, to Phoenix Almiro, syn Ogiero Dizajdan od Psyche Leila, hodowli i własności pana Mirosława Krzysztofa Rogowskiego, czyli Evo Pegasus Stud. Sędziowie przyznali mu 39 punktów i 88 setnych. Za chwileczkę podamy państwu ranking. Już trwają przygotowania do ceremonii wręczania nagród. I już widzę przed sobą ranking. Tak jest, Phoenix Almiro wygrał tę klasę. And then, ladies and gentlemen, are we heading to the announcements and prize-giving ceremony in this class of the 2- and 3-year-old young boys at the Emirates Arabian Horse Global Cup with a score of 39.88. We say congratulations to Phoenix Almiro. Tak jest, serdeczne gratulacje dla numer 54, Phoenix Almiro. Podizajdan od Psyche Leila, hodowli własności pana Mirosława Krzysztofa Rogowskiego, to zwycięzca tej klasy. And then on the second place with a score of 38.88, Monarchio. Na miejscu drugim, posiadając równo 1 punkt mniej, 38 punktów 88 setnych, hodowli pana Wojciecha Parczewskiego i własności pana Bogdana Maślanki. Szanowni państwo, Monarchio. And then on the third place with a score of 38.81, Favonius. Tracąc do Monarchio zaledwie 7 setnych punktu. Na miejscu trzecim uplasował się hodowli własności pana Krzysztofa Jagielskiego, Favoniusz. And then to complete this class, the top 4, 38.19 the score, El Diniel. A na miejscu czwartym mamy ogierka El Denial, hodowli pana Wojciecha Parczewskiego i własności pana Karola Makowskiego. Right, to welcome the top 4 here in front of us. Handing over the fantastic trophies, which means the wonderful checks of prize money under the Emirates Arabian Horse Global Cup. A check of 8,000 dirham for the 4 horses here in the middle of the arena. And we also like to hand over the 3 tickets who give direct access to the championships tomorrow here in Janov Podlaski.
Looking forward to meeting again with Phoenix Almiro, Monarchio and Favonius. And be aware, we already mentioned that the championships tomorrow start with the male section. So we start with the yearling colts, followed by the junior colts and the senior stallions. And then after that, the yearling fillies, the junior fillies and the senior mares. This is the order for the championship tomorrow. Again, where we're looking forward to meet again with the top 3 horses here in the arena. In the meantime, we already like to take a look to the next and last class of today for our judges. So see if all of our judges are judging yes or no. The answer is coming up in a few moments. But first we see the prize giving ceremony, where we would like to welcome in the arena Mr. Eda Almanari, the head of activities and events department of the Emirates Arabian Horse Society, handing over the checks of the Emirates Arabian Horse Global Cup under the patronage of His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan here in Poland to the top 4 horses in this class. Tak jak mówi Erik, nagrody, w tym nagrody finansowe, wręcza ponownie pan Eda Taleb Al-Menali, reprezentujący Emirates Arabian Horse Global Cup, a nasi zwycięzcy w tej klasie to Phoenix Almiro, Monarchio, Favonius i El Dinael. Z pierwszymi 3, z Phoenixem Almiro, z Monarchio i z Favoniuszem, zobaczymy się już jutro rano podczas czempionatu ogierów młodszych. I przypominamy, zmieniliśmy kolejność czempionatów i wszystkie czempionaty męskie odbędą się jako pierwsze. Najpierw roczniaki, potem ogiery młodsze, następnie ogiery starsze. Chodzi o to, żeby nasze ogiery miały więcej czasu odpocząć przed klasami rozpoczynającymi narodowy pokaz koni czystej krwi. And after the prize giving ceremony, we are heading now to the last class of today, the last qualification class of the Emirates Arabian Horse Global Cup under the patronage of His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, and with a strategic partner, the Abu Dhabi National Oil Company, the ADNOC, and the bronze sponsor and partner, the National Feed Company from the United Arab Emirates. We are very honored with the partnership and the sponsor of as well the Abu Dhabi National Oil Company, the ADNOC, as well as the National Feed from the United Arab Emirates. Ladies and gentlemen, the last class of today, the senior stallions from 4 years and older. We'd like to welcome beside our panel of judges the galley numbers 55 till 62. Only 3 tickets who give direct access to the championship tomorrow morning. Again, starting with the male section, starting with the yearling colts championship, followed by the junior colts championship and the senior stallions. And then in the championship of the Emirates Arabian Horse Global Cup tomorrow morning, we continue with the yearling fillies, the junior fillies and the senior mares. But that's all tomorrow from 10 o'clock. We start here in Jano Podlaski with the finals of the Emirates Arabian Horse Global Cup. But first, we have the last class where we have, of course, a top 5, which we like to honor and also hand over the trophies of 8,000 dirham, the local currency of the United Arab Emirates, and only 3 tickets who give direct access to the championships for tomorrow. Szanowni Państwo, przed nami, aż ciężko uwierzyć, już ostatnia klasa, którą zobaczymy dzisiaj. Ogiery 4-letnie i starsze. Zobaczymy w tej klasie 8 zawodników. Jeszcze chwila ich Państwo zobaczycie, a klasę tę sędziować będzie 3 sędziów. Helen Hennekens, Jane Belchamber i Mark Ismer. Jerzy Zbyszewski tej klasy nie sędziuje. I przypominamy, tak jak już znowu powiedział przed chwilką Erik, jutro rozpoczniemy dzień od wszystkich 3 czempionatów męskich. Chodzi o to, żeby
nasze ogierki i ogiery zdążyły się zregenerować, zanim rozpoczniemy pokaz narodowy. I dostaliśmy właśnie z Erikiem informację z rozprężalni, że numer 56 został wycofany. Ladies and gentlemen, our DCs have just informed us that number 56 has been withdrawn. I mamy komplet koni na rozprężalni. Nasz steward w ringu, Alan Preston, właśnie zaprosił sędziów o dołączenie do niego na ringu. Ladies and gentlemen, all the contenders in this class, the final class today, are in the collecting ring, and our ringmaster Alan Preston has just invited the judges to join him in the arena for this final class of today, Senior Stallions.
ladies and gentlemen, we saw the entrance of the last class, the last qualification class of today at the Emirates Arabian Horse Global Cup. The senior stallions from 4 years and older. Please welcome now the first contender back in the arena, Cadillac number 55. I już przed nami numer 55, pierwszy z 7 ogierów starszych, który zobaczymy na Emirates Arabian Horse Global Cup. In front of us and in front of our judges, the first contender in this class, Cadillac number 55. And thank you so much, Cadillac number 55, a score of 39.25 for Ashton, signed by Pogrom out of Watanda, bred and owned by Edward Zizinski. Ashton scores a score of 39.25. And I would like to welcome the next contender in this class. Please welcome Cadillac number 57. I jak mówiliśmy, numer 56 jest wycofany, dlatego przed nami już numer 57. A ja opowiem Państwu o numerze 55. Był to Ashton, gniady synogiera Pogrom od klaczy Atanda, hodowli i własności pana Edwarda Siecińskiego i stadniny koni Andryjanki. Sędziowie przyznali mu 39 punktów i 25 setnych.
And thank you so much, colleague number 57, a score of 40.17 for Agades, signed by Magic Magnifique out of Adelita. Brett Bodiana Podlaski stood firm and probably owned by Karol Markowski. And I would like to welcome the next contender in this class, colleague number 58. I numer 50 już przed nami i sędziami, a tymczasem wyniki numer 57 są następujące. Był to Agades, siwy synogiera Magic Magnifique od klaczy Adelita, hodowli stadniny koni Janów Podlaski i własności swojego prezentera, pana Karola Makowskiego. Sędziowie przyznali mu 40 punktów i 17 setnych. And thank you so much, colleague number 58. Match colleague number 58, a score of 39.5 for Evening Star. Signed by Double A Justice out of El Sultana. Brett by Jaroslav Zizielska and probably owned by Horses Poland. In the meantime, we'd like to welcome colleague number 59. Numer 58, który przed chwilką wrócił na rozprężalnię, to był Evening Star. Siwy synogiera WH Justice od El Sultana KA, hodowli pana Jarosława Zjeżdżałki i własności Horses Poland, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Sędziowie przyznali mu 39,5 punktu.
Thank you so much. Collection number 59, a score of 38.83 for Jose, signed by RFI Farid out of California. Brett by Christoph Alba, probably owned by Evelina Kanyabok. And Jose scores 38.83. In the meantime, we'd like to welcome the next contender, collection number 60. Powoli zbliżamy się do końca naszej ostatniej klasy dzisiaj, a z numerem 59 zaprezentował się nam książę z synogiera RFI Farid od klaczy Kalifornia. Ten geniady ogier jest hodowli pana Krzysztofa Falby i własności pani Eweliny Kani-Boć, a sędziowie przyznali mu 38 punktów i 83 setne. Thank you so much. Collection number 60, a score of 39.25 for Crampton, signed by Alert out of Graciosa. Brett and owned by Edward Sizinski. Crampton scores 39.25. And I would like to welcome in the arena the next contender in this class of the senior stallions. From 4 years and older, please welcome collection number 61.
Szanowni Państwo, to przedostatni ogier, którego dzisiaj zobaczymy w Janowie na Emirates Arabian Horse Global Cup. A tymczasem wyniki numeru 60, czyli ogiera Granton, po alert od Graciosa, hodowli własności pana Edwarda Siecińskiego i stadniny koni Andrianki są następujące. Otrzymał on od sędziów 39 punktów i 25 setnych. Thank you so much. Collecting number 61, a score of 38.58 for TM Lamborghinis. Here by Esco DD out of TM Laguna. Brett by Gabriela Hammerer and Proliont by Marek Prokoviuk. A score 38.58. Ladies and gentlemen, we're heading now to already the last contender in this class of the senior stallions. Please welcome collecting number 62. Przed nami już ostatni w tej klasie z numerem 62, a ja powinienem Państwu powiedzieć co nieco o numerze 61. Był to TM Lamborghini. Kasztanowaty ogier po Ascot DDO TM Laguna hodowli pani Gabrielle Hammerer i własności pana Marka Prokopiuka. Sędziowie przyznali mu 38 punktów i 53 setne. Thank you so much. The last contender in this class, category number 62, a score of 39.92. 62, Pirnat, signed by Gaspar out of Pogoria.
proudly bred by Andrzej Borkowski and proudly owned by Agnieszka Dąbrowska. A score 39.92. A klasę zamknął Piernat. Siwy bardzo mocno w chyreczkę synogiera Gaspar od klaczy Pogoria, hodowli pana Andrzeja Borkowskiego i własności pani Agnieszki Dąbrowskiej. Sędziowie przyznali mu 39 punktów i 92 setne. So, ladies and gentlemen, we are ready for the announcements and the prize-giving ceremony in this last qualification class of the Emirates Arabian Horse Global Cup here in Jano Podlaski. Tomorrow, the big finals. Tomorrow morning, the championships, where we start with the male section, the yearling colts, followed by the junior colts and the senior stallions. And then after that, the yearling fillies, the junior fillies, and the senior mares. But first of all, what brings us to the announcement in this class. Winner in this class with a score of 40.17, Agades. Tak jest, zapraszamy z powrotem na ring zwycięzcę tej klasy. Ogiera Agades, własności pana Karola Makowskiego i hodowli Janowskiej Stadniny, który zdobył w tej klasie 40 punktów i 17 setnych. Then on the second place with a score of 39.92, Piernat. Na miejscu drugim z wynikiem 39 punktów i 92 setne, własności pani Agnieszki Dąbrowskiej, która go prezentowała, Piernat. And then with a score of 39.5, Evening Star. Na miejscu trzecim z wynikiem 39,5 punktu koń pana Jarosława Zjeżdżałki, Evening Star. And then on the fourth place, ex-Aco with a score of 39.25, Ashton, won by the average of movement. I na miejscu czwartym z numerem 55 egzekwo z miejscem piątym, o czym zaraz powiemy, posiadając 39 punktów i 25 setnych, Ashton. And to complete the top five, also with 39.25, Granton. A top 5 zamyka z tym samym wynikiem, ale słabszym odrobinę ruchem, Granton. And a warm welcome, of course, to the contenders in this class. And a lot of happy faces here with the proud breeders and owners as we saw the welcoming and very happy reaction of Piernat. A second place. Witamy z powrotem nasze top 5 ostatniej dzisiejszej klasy. Na ringu rozpoczęliśmy ceremonię wręczania nagród. Ostatnią już dzisiaj zbliżamy się naprawdę do końca pierwszego dnia Dni Konia Arabskiego i jednocześnie końca pierwszego dnia Emirates Arabian Horse Global Cup. Nagrody, jak w pozostałych klasach, wręcza pan Eidat Taleb Al-Menali, reprezentując komitet organizacyjny Emirates Arabian Horse Global Cup. I ja już ponownie przypomnę państwu wyniki tej klasy. Na miejscu pierwszym Agades po Magic Magnifique od Adelita, hodowli stadniny koni Janów Podlaski, własności pana Karola Makowskiego. The winner of this class is Agades, Grey Son of Magic Magnifique out of Adelita, the Adelita, ladies and gents, bred by Janów Podlaski, started and owned by Karol Makowski. Na miejscu drugim Piernat po Gaspar od Pogoria, hodowli pana Andrzeja Borkowskiego i własności pani Agnieszki Dąbrowskiej. The runner-up in this class is Piernat. Flea-bitten, very flea-bitten, grey stallion by Gaspar out of Pogoria, bred by Mr. Andrzej Borkowski and owned by Mrs. Agnieszka Dąbrowska. In the third place, we have Evening Star, a grey son of W.A. Justice out of El Sultana K.A., bred and owned by Mr. Jarosław Zjeżdżałka. Na miejscu trzecim, hodowli pana Jarosława Zjeżdżałki, Evening Star, synogiera W.A. Justice od klaczy Sultana. Miejsce czwarte i piąte wędrują do stadniny koni Andryjanki pana Adwarda Siecińskiego.
ten sam wynik, 39 punktów i 25 setnych, przy czym miejsce czwarte miało lepsze noty za ruch. I miejsce czwarte to Ashton po pogrom od Atanda, miejsce piąte Granton po alert od Graciosa. The fourth and fifth place go to Andrian Kistar and Mr. Edward Sieciński. In the fourth place we have Ashton, sired by pogrom out of Atanda. In the fifth place we have Granton, sired by alert out of Graciosa. They scored the same amount of points, however Ashton scored better for movement. Szanowni Państwo, już prawie koniec. Zostańcie z nami jeszcze chwilę. Ladies and gentlemen, we have almost finished the first day of the Emirates Arabian Horse Global Cup. Przed nami jeszcze, jak Państwo widzicie, wywiad, który nasi przyjaciele z Zjednoczonych Emiratów Arabskich przeprowadzą z panią Anną Stojanowską. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، والشكر موصول لكل من كان حاضرا معنا اليوم في انجاح هذا الحدث المميز في اول ايامه وفي الجوله الهولنديه هنا لكاس الامارات العالمي لجمال الخيل العربي هنا في مزرعه جنوب بولتاتسكي. بالفعل يوم رائع وتنافس مميز على فترتين استمتعنا فيه، عشنا اجواء مميزه، كان التنظيم رائعا ومميزا، وحفاوه الاستقبال كانت مميزه. شكرا لكل من كان حاضرا معنا، حضور جماهيري كبير صراحه من كان حاضرا معنا. معي في هذه اللحظات أنا ستوجانوسكي مديرة البطولة. أنا we are happy and glad to have you here. First of all, how do you see competition today in the championship? First of all, I want to say that the honor and pleasure is absolutely ours, and it's the first time when the Emirates Cup we have a chance to host at Janov Podlaski. And Janov is a very special place for Arabian horse breeders and for Arabian horse lovers and enthusiasts. And this is a place which meets a history of more than 200 years of Janov Podlaski and another wonderful idea which was created by the Emirate Association. How do you see that partnership between Emirates Arabian Horses Global Cup and here with the Genova Podlaski? Well, from my perspective, and I hope it stays like this, it's the first time but not the last time. We really hope that we can host Emirates Global Cup for the future and for next coming years, because it is cooperation from my perspective looks very good and very promising. And as I can see today, it's the first day, it's nearly over. The people love it, people like it. The breeders are so excited and full of enthusiasm and hope. So we have tomorrow finals, and I hope it will be only better. How do you see the effect and how the support the cup to the new small breeder exactly for the like today? It is a very important idea. We are living in a time when this Arabian horse market, it's not very stable and it's difficult, and it's so important to help and to support not the gigantic farms which they have still a chance and possibility to promote the horses, but small breeders, for those for whom this to bring and to train and to bring the horses to the show, it's a very difficult thing and it's a challenge. So this idea, it's very important, and I think it's fantastic. Anna, how do you see the support and for Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan for the Arabian horse in all the world now, and his name is everywhere. They talk about he's the man behind this big support. From my side, as a breeder as well, and as a representative of Poland, we can only say thank you. This is amazing idea, and this is a great support, and we can only say thank you. This is nothing to add more. Anna, thank you so much, and also I'm so happy and glad to be here with you, and it's amazing place, and I'm so enjoyed today. Thank you so much, and I'm waiting for tomorrow.
I'm waiting for tomorrow as well, and I want to welcome all of the visitors and all of those who are following the live stream. See you tomorrow. ثانك يو أنا. هذه أنا طبعا هي مديرة الايفنت وهذا الحدث وبتنظيم مميز وايضا رائع. تحدثت في البدايه عن القيمه اللي حصلت في هذه البطوله وايضا عن الشراكه الرائعه ما بين كاس الامارات العالم لجمال الخيل العربي وايضا هذه المزرعه التاريخيه يانوف بولسكي. بالفعل نتحدث عن 200 سنه واليوم هذا الشراكه الرائعه ادت الى كثير من نتائج ملموسه نراها اليوم ويرغبون في الاستمرار. هذا نجاح ويكون ليست اخر مره، من اول مره كانت تستمر هذه الشراكه اكثر واكثر. ايضا تحدثت عن دعم هذه البطوله للمربين تحديدا وصغار المربين تحديدا وهم يدعم تطور واستمرار هذه عالم السباقات او مسابقات جمال الخيل العربي بشكل عام على مستوى العالم. ايضا تحدثت عن سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان الذي يعتبر مجدد للخيل العربي، داعم للخيل العربي والذي يهتم في كل العالم بدعم صغار المربين وهو ما يتقدمون بشكر جزيل على ما قدمه. معي الان ايضا إريك بلاك. إريك, today I think it's amazing day with the amazing competition. Yeah, it was a fantastic competition. Of course, it was the qualification. So tomorrow we see the best of the best again. And we're really looking forward to that. But yes, what I say, today it was an amazing competition, a fantastic atmosphere on an amazing place. Jano Podlaski here in Poland for the Arabian horses. Fantastic that the Arabians are here now. Yeah, we're all here and uniting together with the Emirates Arabian Horse Global Cup. And yeah, that's precious. I think tomorrow it will be tough day, but we'll be enjoyed it. Yes, for sure, and it is also good to know for also the ones who are watching the broadcast that normally we start the championship with the female section. Tomorrow we start with the male section. So if you think you want to follow it also from abroad, you're more than welcome. Of course, also especially for Yas TV viewers. But tomorrow we start with the male sections, followed by the females. But the creme de la creme, the top three of every day today, is coming back tomorrow. Looking forward to that. Exactly. Eric, thank you so much. See you tomorrow, inshallah. Absolutely, ladies and gentlemen, thank you for watching. This was CSO Jano Podlaski. Looking forward tomorrow. The Emirates Arabian Horse Global Cup. Thank you. Thank you, Eric. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية تغطيتنا لهذا الحدث المميز والرائع هني في هذه المحطة البولندية في المزرعة وفي هذه المدينة يانوف بودلاتسكي. بالفعل نتحدث هنا عن تاريخ وإرث عريق يلتقي بشراكة رائعة مع كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربي، حيث رأينا الجمال بأسلوب رائع وأن ترى مدينة كاملة ومنطقة كاملة حضارتها أو ثقافتها قائمة على بالفعل الخيل العربي، فهذا شيء مميز. لكن شيء بشيء بذكر قبل أن أختم، اليوم كان في ملاحظة رائعة ولقت إشادة كبيرة من الجميع. اليوم تحدثوا عن النظام التحكيم الإلكتروني الذي تعتمد جمعية الإمارات للخيول العربية ويعتمد اللجنة المنظمة لكأس الإمارات العالم لجمال الخيل العربي. سريع جدا، آمن جدا. أكيد راح يكون لنا حديث يوم غد أكثر وأكثر عنه، ولكن بالفعل أشاد الجميع بهذا النظام المميز بشكل رائع جدا بسهولته وشفافيته، وأيضا أن يكون موثوق جدا بأمن. طبعا هي شراكة رائعة ما بين جمعية الإمارات للخيول العربية وأيضا مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، فلذلك فرحين جدا بكل ما تحقق هنا وفخور جدا بأن يكون هذا النظام الإماراتي أن يذهب إلى قارات العالم أجمع ونطلق درس ونرى نري للعالم القدرات الإلكترونية الرائعة عندنا وكيف أن بالفعل في التنظيمات هو الأجمل دائما ما يحصل فيها الإمارات الذي يدعم فيها الشفافية وهو أكثر ما نركز عليه في مثل هذه المسابقات التي تعتمد على التحكيم الرائع والآمن، وهو ما تم اعتماده في هذه البطولة. أتمنى إن شاء الله أن يكون يوما مميزا عشتوا معنا، ويوم مميز إن شاء الله في الغد من الإمارات إلى كل العالم. شغف الخيل العربي يجمعنا. لدي الآن أنا كنت معكم أخوكم سعيد معمر. أتمنى يا رب إن شاء الله توفقنا في نقل الصورة الرائعة، لكن يوم غد يوم رائع ومميز. تابعونا على قناة ياس وإن شاء الله راح نرصده أولا بأول. أشوفكم على خير ومرحبا الساعة. حياكم الله. Thank you, gentlemen.
Dziękujemy Wam bardzo, panowie. Szanowni Państwo, pierwszy dzień Emirates Hall's Global Cup dobiegł końca. Dzisiaj odbyły się wszystkie klasy żeńskie i męskie. Oznacza to, że spotykamy się jutro o godzinie 10 i rozpoczynamy od razu czempionaty. I przypominam, wszystkie czempionaty męskie odbędą się jeden po drugim. Roczniaki, ogiery młodsze, ogiery starsze. Następnie rozegramy wszystkie 3 czempionaty żeńskie. Roczniaczki, klacze młodsze i klacze starsze. I jeszcze raz przypominamy, wynika to z faktu, że jutro rozpoczyna się narodowy pokaz koni arabskich czystej krwi i jutro chcemy rozegrać wszystkie klasy męskie, wobec czego tym ogierkom i ogierom, które widzieliśmy dzisiaj, chcielibyśmy dać więcej czasu na regenerację i odpoczynek. Ladies and gentlemen, this is the end of the first day of the Emirates Hall's Global Cup. All qualifying classes are behind us. So, tomorrow at 10, we meet again and we move straight to the championships. And as Eric and I have told you before, we start with all the male championships. Yearlings first, then junior colts, then senior stallions. They will be followed by yearling fillies, junior mares and senior mares, and that is because tomorrow the Polish nationals start too, and we want to give our colts and stallions more time to regenerate. Ladies and gentlemen, thank you so much for today and see you, hear you tomorrow. Szanowni Państwo, dziękujemy, do zobaczenia, do usłyszenia jutro.